Poszło? Udało się? Pięknie, oczywiście, że tak. O, patrz, jeszcze mi tutaj gra. Sekundkę, muszę w herbatkowej dźwięk całkowicie ściszyć. Jest dobrze? Jest dobrze? Jest elegancko. Witam panie i panowie, dzień dobry, wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, tak jak najbardziej wieczór. 3 lata dzisiaj, 3 lata oczywiście, że tak. Nocturno, cześć, witam bardzo serdecznie, Wiktor Z, dobry wieczór. Krzysiu, to już 3 lata pijemy, tak? Pijemy, jest piccolo, się muszę to zdjąć. Drogi YouTubie, oczywiście bezalkoholowy, no bo nie ma innej możliwości, także no, bo otworzyć, bo niby zaraz będziemy polewać, także jeszcze nie, spokojnie, za chwileczkę będziemy sobie tutaj żłopać, że tak powiem, alkohol. Witam, jak najbardziej fajnie, że jesteście. Hej Marcinie, panie i panowie, Stola, niechaj dzięki i dla ciebie i dla kanału wymarzonego jachtu. Dziękuję bardzo, cześć Jurku. Witamy bardzo serdecznie. Jason Kruger, pewnie, że tak. Łezka się wokół kręci tej muzyczki? No pewnie, że tak. Córeczka tańczy do muzyki. No i bardzo mi się to podoba, że akurat taka piosenka się jej jak najbardziej podoba. Jeszcze nie pijany? Jeszcze nie. Cześć Matesowe, witam bardzo serdecznie. Też Szymek, Blu-rayasy i tak dalej, wszystkiego jest. Zaraz wam tutaj wszystko wytłumaczę, co się dzieje. No, oczywiście, że normalnie byśmy się spotkali, pogadali o tym, co tam w Hormudzie. Przecież Agnieszka Holland dostała nagrodę w Wenecji, kilka innych rzeczy. No ale nie dzisiaj, panie i panowie, nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj świętujemy 3 lata kanału. Tak, to już 3 lata, jak się musicie ze mną męczyć, albo ja z wami, to już jak to woli. Ja się z wami męczę, kiedy są kultowe horrory i dajecie mi takie badziewie jak Krzysiu Lesiu, gdzie jesteś, Łajzo jedna, gdzie jesteś? Tutaj, to on był odpowiedzialny między innymi za drogę bez powrotu po prostu, także jakaś masakra. Mam dla was mnóstwo rzeczy, jak widzicie, o tym wszystkim opowiem, bo są rzeczy, które drogą kupna nabyłem w sklepach charytatywnym, a także w Ceksie. Jeszcze jak tutaj widzicie, może pokażę teraz od razu, proszę bardzo, jest jeszcze druga kubka. O niej też troszeczkę będzie powiedziane za chwilę, to akurat jest przygotowane, panie i panowie, dla was. Wiadomo, że muszą być sprawy organizacyjne, więc najbardziej, bo widzę, że akurat jest Oliwier, który się pojawił, nie wiem, czy jest Adalet, bo mi gdzieś umknęło, jeżeli jest to słuchajcie. Książki oczywiście ze spotkania z Karolą Głogowską są w drodze, także wyczekujcie kuriera, to jest Pocztex, a księgarnia się nazywa Gandalf, także sobie spokojnie wyczekujcie, domyślam się, że już w przyszłym tygodniu powinny do was dotrzeć, więc to jak najbardziej będzie w ten sposób. We środę kończymy cykl Wzgórza mają oczy, oczywiście odcinek
podsumowujący, czyli ciekawostki, czyli jak to wszystko powstawało, a to oznacza, że od środy możecie mi w dziale społecznym, tam będzie zresztą dedykowany post, możecie mi jak najbardziej wysyłać propozycje do kultowych horrorów, co byście chcieli, ażeby można było omówić później. Nie będę teraz przypominał, bo ile tego już było, bo kultowe horrory to rzeczywiście trwają wiele, wiele lat. Także jest. Teraz po Wzgórzach mają oczy będzie omawiana seria Straszny Film, a potem Terrifier, tak wybraliście. A co później to się okaże. 100 lat Marcin, dziękuję bardzo, witam bardzo serdecznie, dziękuję Gleoneo, fajnie, że jesteście. Czekajcie, muszę przepukać kardziołko. Oczywiście kamera herbatkowa. Dzisiaj uskuteczniam herbatkę Earl Grey. Pięknie, jeszcze mam co prawda flachę wody, bo ostatnie dni były tak strasznie gorące, jak na Irlandii, 31 stopni, słuchajcie, a poza tym taka wilgotność, więc bardzo, bardzo, bardzo grubo. Słuchajcie, mam dla Was dużo rzeczy, bo oczywiście opowiem Wam o kanale, co się działo, będą nowe formaty, o tym jak najbardziej pomówimy sobie, więc nawet jeden wróci, no nie jeden, ale kawałek, proszę bardzo, o wilku mowa. Adalet, książka w drodze, książka już jest wysłana. Marcin Krause. Cześć Marcin, obiecałem dziś, że dziś wpadnę, pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tak, Marcin to jest akurat jeden z widzów, który pisał dzisiaj, oj kurczę, nie pamiętam, bardzo przykro, ale nie pamiętam pod którym postem w dziale społeczność. Więc o czym ja mówiłem? Tak, pokażę Wam kawałek nowego materiału, który wjedzie najprawdopodobniej już jutro. Więc o tym będzie, tutaj widzę, że Lincoln na czacie jest, Lincoln do późna montował, żeby zdążyć. Akurat jest to jeden z pomysłów. Jest w sumie trzy nowe, a właściwie jeżeli się wszystko zgra, to 4 nowe pomysły. Część Wam powiem, część jeszcze nie mogę, bo nie mam wszystkiego potwierdzone. Powiem Wam oczywiście, no bo wiem, że mamy dopiero wrzesień, ale ja już planuję live charytatywny, świąteczny oczywiście. W tym roku przypadnie 17 grudnia, więc powiem Wam, bo już mam w tym momencie potwierdzonych 4 gości, a będzie 5 w sumie. A w tym roku live charytatywny będzie miał format quizu filmowego. Ci, którzy oglądają, śledzą kanał Weszło, no to dokładnie wiecie, co tam Paczul wyprawia, więc tak będzie. Nie, Wiktor, filmowa Irlandia z racji pogody, nic się nie ruszyło w ogóle. W tym roku pobito rekord chyba od 1906. W Irlandii padało przez 47 dni z rzędu. Także w tym momencie dla odmiany też pada, więc nie, filmowa Irlandia cały czas jest w pamięci, no ale niestety tutaj się nic nie dzieje. Gorące pozdrowienia dla jednego z najlepszych youtuberów w Polsce. No i bardzo dziękuję. I to jest rzeczywiście prawda. Dziękuję. Jurku, również Tobie dziękuję. 3 lata kanału i oby więcej. Będzie więcej. Słuchajcie, mam tego wszystkiego zapisanego tutaj mnóstwo, więc może zaczniemy, bo domyślam się, że pewnie chcecie wiedzieć, co to jest, co nabyłem drogą kupna. I też byście pewnie chcieli wiedzieć, co to jest ta druga, nie z tej strony, ta druga tam na dole kubka płyt. Ta druga kubka płyt jest dla Was, ale o tym zaraz opowiem. Więc zaczynamy. Ale nie, dobra, zaczniemy po kolei. Na początek szampan, więc przygotujcie, co tam macie, wszyscy, co tam macie. Otwieramy. Drogi YouTubie, pamiętajcie, to jest bezalkoholowe piccolo o smaku, to jest akurat wiśniowe. Proszę bardzo, drogi YouTubie, nie wiem, czy będziesz widział, ale nie będziesz widział, ale to jest w każdym razie bezalkoholowe. Czekajcie, mam ręce teraz mokre od tego, czy ja to otworzę. Żebym się nie zdziwił. Kruch przyniósł, nie może otworzyć. Teraz mi jeszcze koszulkę rozwali i będę na golasa paradował. Dawaj. A nie chcę tym. Udało się, proszę bardzo. Nalewamy. Wziąłem wiśniowe, bo pamiętam, że truskawkowe smakuje jak płyn do mycia naczyń. Tutaj, żeby go, gdzieś tutaj, żeby było widać. A nie, ważne, dobra. Panie i panowie, wasze zdróweczko pod te 3 lata i więcej. Ale to jest słodkie, wiecie? Dobra, ale słodkie. Doleję sobie do pełna i resztę dam dzieciakom. A moment, Maja! Hono po szampana. Po piccolo. Niech sobie weźmie, oni to lubią, także będą sobie mogli wcinać. Dawaj, łaś. Proszę bardzo, masz, pijcie. Przywitaj się i pożegnaj się. To była Maja, dobra. Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Fajna koszulka, dziękuję bardzo. Na koncercie Nocny Kochanek oni grali w Kork w tym roku i akurat tam sobie kupiłem. Oczywiście to jest koncertówka, tam z tyłu są wypisane wszystkie daty. Dobra, skoro już szampon jest wypity,
Wszystko jest ogarnięte, no to zaczynamy z płytkami, panie i panowie. Zacznę od Blu-rayasów, bo oczywiście o to chodzi. Tutaj to jest prezent dzisiaj, nawet jeszcze jak widzicie nie jest rozfoliowany, żeby było widać. Piątek 13, 8 filmów na Blu-rayasie, czyli tutaj mamy pierwszy, drugi, trzeci, potem jest The Final Chapter, nowy początek, New Beginning, 6 Jason Lives, 7 The New Blood, 8 Jason Takes Manhattan, czyli Jason śmiga na Manhattan, czyli to jest po prostu koszmarne badziewie, ale tutaj musiało oczywiście być. Dalej, film sci-fi z Simonem Peggiem, między innymi Paul, komedia sci-fi. Dalej, Dzień Niepodległości, panie i panowie, na Blu-rayasie, pierwsza część. Oczywiście jak widać, wiadomo, pierwsza część jest najlepsza, no ale żeby mieć w komplecie, no to mam również drugą część. I to jest akurat jeden z tych filmów, którego mam kilka kopii, o czym się przekonacie za chwilę, ale tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład na DVD jest pierdyliard dodatków, wiecie, dodatkowe komentarze, usunięte sceny i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Pamięć absolutna, ale ta z Colinem Farrellem. Jest to wersja dwupłytowa. O, proszę bardzo, to jeszcze jakieś dodatki. Widać i widać, dobra. I oczywiście te wszystkie płyty, które wam tutaj prezentuję, to nie jest nagle tak, że ja rozbiłem bank, nie, one po prostu kosztowały po euro, po 2 euraki różnie. Zresztą widzicie, mają tutaj na przykład tak jak Dawn, czyli Zmierzch Planety Małp, to jest 1 Juras. Czyli to jest ta wersja Blu-ray 3D plus zwykły Blu-ray. Oczywiście pokażę wam. Ciach. Tam, gdzie otwieram, to jest oczywiście dwupłytowa albo więcej, a tam, gdzie nie, to jest standardowo jedna. Uprowadzenie Film 1 to 3, Taking Film 1 to 3, jakoś tak, z Denzelem Washingtonem i Johnem Travoltą. Całkiem przyjemny film akcji. Mark Wahlberg, kino akcji, Mile 22, czyli mila 22 mila. Nie wiem, nie widziałem, akurat wziąłem, bo było 50 centów, ale wziąłem. Ten film już posiadałem wcześniej, ale na DVD, więc sobie wziąłem sobie na Blu-rayasie Rambo. Rambo to jest 4. część, rzeczywiście bardzo dobra, ta co się dzieje w Birmie, panie i panowie. I tutaj teraz zaczęła się, że tak powiem, wielka wymiana filmów, czyli Kapitan Ameryka Civil War, oczywiście. Spider-Man, The Amazing Spider-Man z Garfieldem, to jest wersja też dwupłytowa. Jak widzicie, jest cena 1 euro kosztowało. Też beznadziejny Spider-Man, ale jak mówię, cena, czyli Spider-Man 3 z Maguirem, ale akurat również wersja dwupłytowa, mnóstwo dodatków, więc tutaj i na koniec jeszcze 8 X-Menów, kolekcja 8 X-Menów i już wam mówię, jakie tutaj są filmy. X-Men oczywiście 1, 2, 3, 2 filmy o Wolverinie, czyli X-Men Origins Wolverine i potem X-Men Wolverine i z tych nowszych, czyli X-Men pierwsza klasa, X-Men przeszłość, która nadejdzie, a także X-Men Apocalypse. To są wszystkie filmy na Blu-rayasie. Większość z nich już, jak mówiłem, już mam, tylko wymieniałem, bo no, sukcesywnie staram się wymienić moje DVD-sy na Blu-rayasy, żeby oczywiście była jakościowa różnica, przeskok i tak dalej, jak złoto. Dobra, gdzieś ja to położę, żeby nie było żadnego problemu. Ja wyłożyłem, żeby nie zapomnieć i zapomniałem. Dobra, lecimy dalej. Teraz będą już same DVD. Też świeżynka z dzisiaj, jest jeszcze nie ułożony. Clint Eastwood, 2 filmy z szympansem, z gorylem, z Clyde'em. Nie pamiętam jakie polskie tytuły. Every Which Way But Loose i drugi Any Which Way You Can. Także to można spokojnie śmigać. Patrzymy dalej. I tutaj tak samo, kiedy nie pokazuje, to jest po prostu wersja jednopłytowa, a kiedy pokazuje, to jest więcej. Young Guns, czyli Młode Strzelby, no wiadomo, że to jest western, czyli tutaj jest Lou Diamond Phillips, jest Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, Dermot Mulroney i Cassie Siemaszko, czyli cała obsada, a ponieważ mam drugą część, już wcześniej kupiłem, to w tym momencie już mam komplet. Dokument, Universe, no nie będę mówił z myślą o kim kupiłem dokument historii o planetach, dokładnie wiecie o co chodzi. Kolejny dokument lubię, ponieważ to jest Charlie Borman, to jest facet, który no, akurat to jest, przejechał całą Afrykę, on zrobił wcześniej dokument, kiedy jechali z Evanem McGregorem przez cały, może nie cały świat, ale dużo, wszystko na motorach, zwiedza kultury, naprawdę świetna sprawa. Charlie Borman, Race to Dakar. Ok, i teraz się zaczynają filmy muzyczne, musicale, czyli 7 narzeczonych dla 7 braci, musi tak bardziej już było widać, proszę bardzo. Gorączka sobotniej nocy z Johnem Travoltą. Tak, chyba Bilka Long Way Around. On w sumie,
Potem nagrał, on kilka zrobił, wiesz, bo ja sprawdzałem i oglądałem chyba ze 3 albo 4 dokumenty, wszystkie na tej samej zasadzie nakręcone właśnie, że on jedzie motorem z miejsca A do miejsca, powiedzmy do miejsca B i poznaje kulturę. Naprawdę świetne, jeżeli macie możliwość, tylko wiem, że one są gdzieś tam dostępne na platformach. Musical z Fredem Astairem i Rhythm Hayward, You Were Never Lovelier, panie i panowie, o, tak żeby było widać. Skończył się musical, ale teraz kino akcji, powiedzmy. Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong, Before I Go to Sleep. Ok. Kolejny z Colinem Farrellem, Intermission. Nie tylko Colin Farrell, bo wtedy jeszcze mało znany tutaj Cillian Murphy występował, a także jeszcze Colm Meaney, którego akurat też sobie cenię i nie tylko ze Star Treka. Dalej. Wrogowie publiczni, Public Enemies, Johnny Depp, Christian Bale i Matthew Cotillard. Proszę bardzo. Ja bym któryś film nie opowiedział, albo chcielibyście coś więcej wiedzieć, to mówcie, bo to większość już widziałem. Hitman's Bodyguard, wiadomo, w miarę nowy film z Ryanem Reynoldsem i Samuelem L. Jacksonem. Nie najgorszy. Pierwsza część dobra, druga nie. Tak samo jak pierwsza część dobra, druga nie. Now You See Me z, tutaj jest Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Melanie Laurent, Isla Fisher, Dave Franco i Michael Caine, a także Morgan Freeman, więc całkiem sensowni. Kolejny film również mi się bardzo, bardzo podobał, czyli Firma. Klasyczny film z Tomem Cruise'em. Tutaj to jest Knock Off z Jean-Claude'em Van Damme i jeszcze chyba Rob Schneider. Nawet jeszcze nie otworzyłem, ja ten film widziałem już dawno temu. Typowy Van Damme. Zabili go i uciekł, kopanie i ogólnie szału nie ma. To ten film jest głupi. Jest głupi, ale ponieważ występuje w nim Samuel L. Jackson, a ja kocham go i tam jest jeden genialny tekst, oczywiście mowa o filmie Węże w samolocie. I have headed with the snakes on this. Wiecie, no to po prostu jest genialne, a tym bardziej, że akurat ten film, scenariusz do tego filmu napisali fani, napisali widzowie, napisali kibice. Tak, to już 3 lata Gumbalowy, to już 3 lata jak śmigamy, także nie jest, no mam nadzieję, że nie jest najgorzej. Mam nadzieję, że jeszcze kilkoma rzeczami potrafię was zaskoczyć. Dobra, dalej. War, czyli jeden chyba z 4 filmów, gdzie panowie razem wystąpili, Jason Statham i Jet Li. Kolejny film, tym razem Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, czyli Looper. Jest to jeden z pierwszych, który zrecenzowałem jeszcze na starym kanale. Jak mówiłem wcześniej, mam kolejną wersję Dnia Niepodległości na DVD, a to tylko i wyłącznie, bo to jest oczywiście wersja dwupłytowa, ale chodzi mi o to, tutaj co jest pokazane, zobaczymy, czy będę widział, potrafię pokazać, tutaj pod paluchem, pod tym, tutaj to wszystko, to są dodatki, jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo, począwszy od komentarza Rolanda Emmericha, potem jest komentarz producenta, komentarz scenarzysty, co tutaj mam jeszcze, 22 minuty mockumentary, czyli 30-minutowy jak powstawał, pierwszy look chciałem powiedzieć, dla HBO i tak dalej, rzeczywiście bardzo dużo, a na Blu-rayach tego nie ma. No i ostatni sci-fi to Planeta Małp, ale ta pierwsza z Charltonem Hestonem w roli głównej. Się odbija światło, dobra. To jest jedna kubka. Teraz jeszcze druga, panie i panowie. Więc lecimy. Zaczynamy od wojennych, od dramatów. Cienka czerwona linia, The Thin Red Line. Tutaj obsada jest iście gwiazdorska, to chyba nie wiem, czy jest Sean Penn, Adrian Brody, Jim Caviezel, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack. 7 Oscarów, 7 nominacji i tak dalej. Także po prostu świetny film. Kolejny film, który w sumie miałem, ale wymianka. Black Hawk Down to jest Helikopter w ogniu bodajże. I tutaj akurat zaskoczenie, słuchajcie, zapłaciłem za film euro za film, a to jest wersja, widać, to jest wersja 3-płytowa z książeczką. Tutaj w ogóle widzę, że to jest naklejka z wypożyczalni, która kiedyś była, oni zbankrutowali w całej Irlandii. No nie dziwię się, że zbankrutowali, jak sobie ktoś przywłaszczał do domu płyty. W każdym razie rzeczywiście naprawdę 3-płytowe wydanie, więc nie muszę wam mówić, ile tutaj jest dodatków. Dobra, lecimy dalej. Zagniewanie młodociani czy Młodzi Gniewni? Młodzi Gniewni z Michelle Pfeiffer oczywiście. Proszę bardzo, żebyście widzieli. Michelle Pfeiffer, Dangerous Minds. Piosenka świętej pamięci Coolio. Dalej, nie wiedziałem nawet nie wiedziałem, że tego filmu nie miałem. A jednak nie miałem. Okazało się, że Edwarda Nożycoręki i jego nie miałem. Tak, zgadza się. Mi też się podoba właśnie to wydanie Helikoptera w ogniu. Bardzo kozackie. Skoro było Jimmy Caviezellu, troszeczkę o Mel Gibsonie może, więc Apokalipto, Mela Gibsona. Dobra, i teraz będzie dla dzieciaków. Dla dzieciaków. Scooby-Doo, druga część.
czyli to jest Matthew Lillard. A co to się stało? Któraś kamera się wyłączyła? Nie, już jest dobra, ale widzę, że będą z tym problem. Wallace i Gromit. Curse of Were Rabbit, czyli Klątwa Królika. Jakoś tak. To jest oczywiście wersja dwupłytowa, jak ładnie widać. Także to jest dopiero zaskakujące. Nie to, że robisz film sensacyjny i zostaje ci tam fabularny, zostaje ci materiał, masz animację i do tego robisz materiały dodatkowe. To jest dopiero jajo. I tutaj jest Blast from the Past, czyli kacze opowieści, te pierwsze, oryginalne, nie te nowe, co teraz są, te stare właśnie, stara kreska. Świetna sprawa. Kiedyś to się oglądało. Teraz wiecie, jest Disney i tak dalej, no ale Minionki? Tak, Minionki, trzecia część. Nie wiem, jaki jest polski tytuł, bardzo przykro. Mam nadzieję, że Minionki. Dalej, kilka teraz głupawych komedii, czyli Dude, Where's My Car? Czyli chyba Stary, gdzie moja bryka, mi się wydaje. Proszę bardzo, okej. Widać, widać. Pineapple Express. Pineapple Express, proszę bardzo. Tutaj jest, widzę, że jest Seth Rogen i James Franco. A skoro Seth Rogen i James Franco, no to trzeba pogadać o ich kolejnej filmie, czyli Wywiad. Wywiad ze Słońcem Narodu. Tak mi się wydaje, że taki jest tytuł tej komedii, gdzie oni tam jadą się z tym z dyktatorem się rozmówić. Sposób na blondynkę. There's something about Mary. Sposób na blondynkę. I muszę aż się zastanowić, bo takie ciężkie jest, więc mi się wydaje, że tak, to jest wersja, panie i panowie, dwupłytowa. Czyli że rzeczywiście dużo tego jest. Fajny film, wulgarny humor, ale akurat czasami rzeczywiście takie rzeczy lubię. Dalej, kolejny film, tym razem Jodie Foster i chyba Forest Whitaker, tak mi się wydaje, Panic Room. Dobrze widać, o, tak widać. Elizabeth Shue i Kevin Bacon. Kevin Bacon, odjedzie ze stanowiska 5 przy peronie 5. Nie, Hollow Man, Kevin Bacon, panie i panowie, Człowiek Widmo chyba, taki jest tytuł. Dalej, teraz weszliśmy już w straszaki, tak? Tak. Paranormal Activity. Dobrze wiecie, że nie jestem fanem filmów kręconych w technice found footage, no ale akurat tylko pierwszego mi brakowało do kolekcji. Także akurat pierwszy widziałem, więc bez problemu. Priest, ksiądz z Paulem Bettanym w roli głównej. O, proszę bardzo, widzicie? Oj. Dobra, wiecie, o co chodzi. Też byłem zaskoczony, że tego filmu nie mam, a to było naprawdę niespodziewane. Jednopłytowe wydanie, nie, inaczej, dwupłytowe, ale zaraz powiem, o co chodzi. Szósty zmysł, oczywiście, M. Night Shyamalana z Bruce'em Willisem. Jest dwupłytowe i chyba komuś się opakowanie padło, bo jest wszystko wrzucone, że tak powiem, w jedno, więc muszę przeszperać swoje opakowanie, które mam luźne i sobie to poprawić. Druga część od Zmierzchu do Świtu. Wiadomo, że to nie jest to samo co oryginał, no ale trójkę mam, jedynkę chyba mam, także tutaj teraz coś dla... Szkoda, że nie ma Galeriana tutaj, albo kolegi z kanału o beznadziejnych filmach. W każdym razie Tom Selleck, panie i panowie, w horrorze Córki Szatana. Także też kolejny horror. Kupiłem kilka badziewiaków i ten kolejny film martwi mnie bardzo, więc będzie grubo, panie i panowie. Nie widziałem go, jeszcze jest zafoliowany, jak widzicie, ale film nosi tytuł Killjoy. I wygląda to, jakby było robione za 5 zł, naprawdę, żeby pewnie się troszkę pomęczę. No i film, który nie tak dawno w sumie odświeżaliśmy sobie z Mają. Nie akurat drugą część filmu Krzyk, bo o tym oczywiście mowa, ale oglądaliśmy ostatnio Nowy Krzyk. I jeszcze na zakończenie, ostatnim filmem jest również film Wesa Cravena. Akurat ten film widziałem w kinie i jeżeli dobrze pamiętam, to niespecjalnie mi się podobał. Red Eye, panie i panowie, z Rachel McAdams i Cillianem Murphy. Więc to są wszystkie filmy, które kupiłem. A ponieważ kupiłem, jak mówiłem wam już te filmy, to postanowiłem troszeczkę powymieniać na Blu-rayasy. Więc się okazało, że mam mnóstwo podwójnych filmów. Rafał i Michu uwielbiają takie filmy. Zdecydowanie nie uwielbiają takie wiesz, Killjoy i tak dalej. Ale ponieważ okazało się, że mam mnóstwo podwójnych filmów, więc okazało się, że mam takie oto filmy, panie i panowie. Już wam mówię, co to jest. The Longest Day, czyli Najdłuższy Dzień, Hobbit, Unexpected Journey, Easy Rider, Teoria Wielkiego Podrywu, to jest sezon 5. I te 4 płyty mają polską wersję dialogową, albo napisy, albo lektora, albo dubbing, cokolwiek. Pozostałe są tylko i wyłącznie po angielsku. Dalej w kolejności to jest Akademia Policyjna, wszystkie 7 części, Teoria Wielkiego Podrywu,
kolejny, to inaczej, tamten był pierwszy sezon, a teraz jest 5, zgadza się. Drużyna A, oczywiście ten w miarę nowy. Hellboy, druga część, czyli Hellboy, Złota Armia. Co tutaj dalej jest? Tak, Resident Evil Apocalypse 2012. Tutaj macie Mad Maxa 1, 2 i 3, to jest jedna paczka, a pod spodem jest Mad Max 4. Co dalej mamy? Wolverine, to jest druga część. I żeby było śmiesznie, Wolverine pierwsza część, ale to jest, tutaj widzicie, to jest na Blu-rayasie. No bo skoro mam teraz w paczce, tutaj to akurat tam jest niepotrzebne. Co mamy dalej? Już patrzę. Oczywiście dalej jest X-Men Apocalypse, X-Men Przeszłość, która nadejdzie, X-Men Pierwsza Klasa, X-Men 2, Pamięć Absolutna z Colinem Farrellem, The Amazing Spider-Man, czyli pierwsza część z Garfieldem. Dodatkowo tutaj jeszcze jest The Searchers, czyli Poszukiwacze Western z Johnem Wayne'em, Rambo, czyli ta czwarta część, Zmierzch Planet Maup i The Commitments, tutaj na dole jest. I słuchajcie, to są filmy dla was. O to chodzi? Ten ekran tutaj, że tak powiem, zaraz, ta kamera z tymi filmami zaraz zniknie. Jej już nie będzie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję mi się o 100 lat. Tutaj właśnie już pijemy sobie, jak masz ochotę, jak masz tam coś swojego. Ja piję Piccolo. Uwierz mi, słodkie. Ta kamera za chwilę zniknie, ale za każdym razem, jak się pojawi i chcielibyście któryś z tych filmów otrzymać, wysyłam go na mój koszt. Nie ma problemu. Oczywiście trochę to potrwa, bo wiadomo z Irlandii, ale za każdym razem, jak się pojawi ta kamera, ona, dlatego się nazywa Wybierz sobie film, trzeba wpisać po prostu wybieram, albo nie, żeby było krócej, na przykład DVD i wpisujecie film. Kto pierwszy, ten lepszy. Krótka piłka. Będą za każdym razem trzy pierwsze osoby, które to, że tak powiem, wypiszą. Ja potem po prostu biorę film, ciach, dziękuję, żółta naklejka i na przykład, mi się teraz zostanie uczytany, to proszę bardzo, mi się mówi, ja chcę otrzymać Policyjną Akademię, ciach, naklejka i w tym momencie tego filmu już nie ma. I tak zrobimy dzisiaj z tymi filmami. Czy uda nam się wszystkie je rozdać? A zobaczymy jak to będzie. Także tak to wygląda. Patrzę, co tutaj mam dalej. Oczywiście zrobimy później Q&A w ogóle, bo wiem, że akurat YouTube ma taką nową funkcję, że mogę zrobić Q&A. Tak mi się wydaje. Tak, rozpocznij sesję pytań i odpowiedzi. To zrobimy później. Na razie jest jak jest, także ok. Czyli to w porządku tutaj, a ta kamera na razie sobie znika. Czyli jej nie ma. Widzicie, moje 3 podstawowe kamery działają, ale ta się u góry Franca przesunęła i widać szafę i widać lampę. Patrzcie jak brzydko, no ale trudno, zdarza się. Marcinowskiego, co najlepsze, zdrówka, ile fanów powrotu do przyszłości na całym świecie. Oj, to byłoby bardzo, bardzo pięknie. Krzyk 2 faktycznie ciężko dostać w Polsce, ale mnie się udało i mam na płycie. Ja mam ogólnie pierwszą część, mam taki fajny paczce, to jest akurat paczka Wes'a Cravena i tam jest nomen omen, i tam jest rzeczywiście Krzyk pierwszy, pierwsze wzgórze mają oczy, dom po lewej, chyba jeszcze jest Szoker i coś tam jest 4 filmy ogólnie, więc to rzeczywiście taka paczka w miarę fajna. Słuchajcie, ja dzisiaj będę opowiadał wam na wasze pytania i tak dalej, tutaj mam te wszystkie rzeczy zapisane, więc zaczynamy. To się pojawia często i nagminnie. Stary, nawet ostatnio patrzyłem ktoś w komentarzu na Wydziale Społeczności, czemu taki fajny kanał ma tak mało wyświetleń. No i słuchajcie, ja wam pokażę moją teorię, bo to jest tylko i wyłącznie teoria. Domyślam się inaczej, ona jest poparta praktyką, ale coś wam pokażę, muszę wam na to udostępnić ekran. Już wam udostępniam ekran i będziecie wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Cały ekran. Okno, ok, okno. Nie, ekran jest potrzebny. Dobra, tutaj. Proszę bardzo. To jest widok. Może być. To jest widok mojej strony, prawda? Akurat to jest zakładka filmy wideo. I tutaj widzicie te wszystkie, oczywiście jest Asoka, jest Wzgórze mają oczy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co się na kanał wyrzuca. To jest akurat tylko i wyłącznie długie formy, bo shorty i na żywo są gdzie indziej. I w porządku. I ja to widzę za każdym razem. Wy to widzicie, ale to, co my kochamy i to rzeczywiście, co jest solą tego kanału, czyli kultowe horrory, sprawia, że jest delikatnie mówiąc problem, ponieważ jak dobrze wiecie, YouTube nie chce takowych treści, gdzie mówimy, gdzie wypowiadamy pewne słowa, gdzie powiadamy pewne rzeczy i tak dalej. No i to jest rzeczywiście problem, bo w tym momencie pokażę wam, mam tutaj przygotowane drugie okno. Jest to okno incognito oczywiście. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. YouTube, Marcinowe recenzje. Proszę bardzo, tak, oczywiście odrzuć wszystkie,
YouTube ma nowe recenzje, jest. Proszę bardzo, to jest okno oczywiście incognito. Odrzucamy wszystko, wchodzimy na zakładkę wideo. Okej, dobra, jakoś tak to, żeby zobaczymy, czy się da przełączyć tak ładnie. Nie. O, tak? Udało się? Udało się, dobra. Mniej więcej one są mniej więcej takie same, prawda? W tym momencie. I to jest to, co można widzieć, ale ponieważ wiele filmów tutaj to jest po prostu, to są rzeczy, które no, YouTube nie lubi, no to w tym momencie wam pokażę coś się dzieje. Co widzi osoba niezalogowana? Ja wam powiem o co, ponieważ każdą osobę niezalogowaną, i to nie są moje słowa, to są słowa YouTube'a, YouTube traktuje taką osobę jak dziecko, któremu nie wszystko można pokazać. Więc w tym momencie ja wiem, że dla was to jest rzecz oczywista oczywistość, mała kabaret, ażeby sobie się zalogować i tak dalej, bo można komentować i te wszystkie inne rzeczy. No ale pokażę wam, które moje filmy widzą osoby, bo w tym momencie włączam tryb ograniczonego dostępu, czyli takiego osoby i w tym momencie następuje lekka zmiana. I popatrzcie sobie. Niby wszystko jest to samo, prawda? Bo jest Asoka, są wzgórza mają oczy, ale popatrzcie sobie, jaka jest delikatna różnica. Gdzie to jest tutaj? Proszę bardzo. W pierwszym rzędzie mamy Asoka, wzgórza mają oczy, 1, 2, Asoka. Asoka, wzgórza mają oczy, Asoka, w porządeczku. W drugim rzędzie Blue Beetle, Asoka, wzgórza mają oczy, straszny, mów do mnie. I jak tutaj nagle widzicie, okazuje się, że już mów do mnie tutaj nie ma. I więcej, ostatnim filmem jest wstęp do wzgórza mają oczy, a po drodze zniknęło to, czyli 3 recenzje są wymazane. I lecimy dalej. Mamy wzgórza mają oczy i mamy Heart of Stone. A tutaj mamy wzgórza mają oczy, Heart of Stone. Później jest jest Gran Turismo, jest Topór. Gran Turismo, Topór, ale tutaj jest po prostu, proszę bardzo, Meg jest, ale żółwi już na przykład nie ma. Żółwie zniknęły. Nie mam pojęcia, czemu żółwie mogły zniknąć. I jak tak sobie popatrzycie, no to wiele rzeczy tutaj się po prostu nie pojawia. Wiele rzeczy znika, gdzieś tam się chowa. O, proszę bardzo, mamy tutaj kilka odcinków. Pumpkinhead, proszę bardzo, Pumpkinheada w ogóle nie ma. W ogóle tego tutaj Pumpkinheada nie ma. Czy jest drugi, a nie ma trzeciego, nie ma czwartego, nie ma podsumowania. No po prostu jest problem. I właśnie ktoś mógł powiedzieć, nie no, ale dobra, tryb taki jest powiedzmy włączony w szkołach, w bibliotekach i tak dalej, ale osoba, każda, która się loguje, no niestety tak to widzi. I potem nagle się okazuje, że no co tu dużo mówić, wiele rzeczy znika i nie, tak, ja nie chcę takiego układu, ja chcę taki układ, tak. I tak to rzeczywiście jest, więc ja robię co mogę, wiadomo, nagrywam i tak dalej, wy robicie co możecie, komentujecie, pomagacie. Chciałbym, żebyście więcej udostępniali, jeżeli możecie rzeczywiście, jeżeli jakaś recenzja wam się podoba, jakiś filmik wam się podoba, to udostępniajcie, obojętnie gdzie, ja nie muszę o tym wiedzieć, bo nie musicie mnie za każdym razem otagować, o patrz, Marcin, ja, o tutaj proszę bardzo, Jurek, o nie, to dla mnie nie jest, to po prostu sprawi, że jak najbardziej filmy moje będą dostępne w większej ilości miejsc, no i może rzeczywiście wtedy to się dzieje, bo ja się oczywiście odwołuję za każdym razem i no pewne filmy wracają, pewne filmy się pojawiają, ale ten proces trwa bardzo, bardzo długo, bo naraz się można odwołać od 20 tylko filmów. Pojedyncze żółwie ninja stanowią zagrożenie dla użytku, motyw jest taki, że no po prostu mi się wydaje, że ponieważ tyle jest tych horrorów, no bo też oprócz kultowych pojawiają się normalnie, prawda? Odejdź to jest zwykły film, który pojawił się recenzję bodajże w piątek. Co tam było jeszcze oczywiście? Mów do mnie, tak samo, no teraz miała być zakonnica, ale jeszcze niestety nie obejrzałem i wiele tych rzeczy pojawiają się tak samo, no i w tym momencie oni widzą, pojawia się rzeczywiście tego dosyć dużo i tak to jest. Druga opcja to spóźnianie się powiadomień, czasami po kilku dniach przychodzi, że film wstawiłeś. Tak, no z tym jest YouTube. Jeżeli możecie spróbować, zawsze można usunąć suba i włączyć suba z powrotem i tam włączyć dzwonek z opcją wszystko. Wtedy to czasami pomaga, ale rzeczywiście YouTube sam mówi, że mają wielki problem z tymi powiadomieniami i to jest ogromny problem, dlatego ja na przykład wrzucam, jak widzieliście, to wrzuciłem tak naprawdę informacje o tym live wszędzie. YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, wszędzie gdzie tylko się daje, nawet na Discorda wrzucam, na naszego Discorda, także jak najbardziej. Więc no, to jest duży problem, no ale trudno, życie, nic się nie dzieje. Ten rok pokazał, słuchajcie, na ten rok mieliśmy do końca zaplanowany 5000 subów, a już w tym momencie jest 5300 ponad. Także rzeczywiście pokazuje, że nawet jeżeli pojawia się dużo horrorów, których, no bo ja wiem, że pewnie mógłbym grafiki dawać inne, gdzie nie ma, ale no jeżeli dajesz grafikę z Koszmaru z ulicy Wiązów i na przykład nie będzie na niej Freddy'ego Krugera, no to wiecie jak to jest.
Także tak to śmiga. Dobra, co teraz ma się pojawić? Aha, teraz ma się pojawiać informacja o nowych formatach, panie i panowie, więc będzie kilka takowych. Na początek opowiem wam, a to po kolei, dobra, po kolei. Będzie, jednym z nowych formatów będzie omawianie zwiastunów. Wiem, że to nie jest nic nowego, bo to już oczywiście wymyślono 100 000 lat temu i to się już działo, ale akurat będzie się pojawiało. Nie wszystkie filmy nagle, nie wszystkie zwiastuny, jakie się pojawiają, tylko takie, powiedzmy, które przykuje moje oko, które stwierdza, o, rzeczywiście ten jest fajny, albo czasami wy napiszecie, no elo, witam bardzo serdecznie. O, Godzilla Rules, cześć Zajas. Więc czasami tutaj jest dzisiaj, ten Wiktor chyba jest, że pyta, a czy będzie mówił ten film, czy zrobisz to, czy zrobisz to. Także zwiastuny będę omawiał. Nie wiem, znaczy mam pomysł, jak to będę robił, ale jeszcze muszę obejrzeć kilka materiałów z innych kanałów, że tak powiem, zobaczyć, jak oni to robią, żeby to rzeczywiście wszystko miało ręce i nogi. Fajnie. Siema Marcin, byliśmy na Zakonnicy 2, jeśli tak, to kiedy recenzja, bo z chęcią posłucham. Nie byłem jeszcze niestety na Zakonnicy. Miała się recenzja pojawić wczoraj albo dzisiaj, no ale niestety nie udało się. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie. Więc to będzie jeden z formatów. Kiedy będzie, zazwyczaj one się pojawiają w piątek, a też nie chciałbym piątków tak spamować bardzo, bo i są to oczywiście shorty i nowości pojawiają się, więc zobaczę, ale pewnie gdzieś koło weekendu to będzie zrobione. To jest jeden z formatów. Drugi z formatów, który zaraz wam pokażę urywek. To jest akurat to, co Lincoln montował. Nie wiem, ile będzie miał odcinków. Motyw jest taki, jest to, aż nawet sprawdzę, jaki to jest, żeby się nie walnął czy coś. Sprawdzę, jaki tytuł nadałem tej serii. Proszę bardzo, panie i panowie. Teorie filmowe, które całkowicie zmieniają nasze ulubione filmy. Taka nazwa piękna. Teorie filmowe, które całkowicie zmieniają nasze ulubione filmy. Chodzi o to, że no wiadomo, my jako fani lubimy sobie dyskutować na przykład o pewnych rzeczach z filmów i no ja, że tak powiem, chodząc, śmigając po tym internecie, nieraz tam wpadnę na jakiegoś Reddita, gdzieś na Facebooka, czy ktoś napisze na Twitterze, no i ja rzeczywiście to zbieram te wszystkie teorie, no i potem stwierdziłem, a kurczę, byłoby dobrze rzeczywiście z tego może zrobić filmik. Sprawdziłem, są podobne rzeczy na YouTubie jak najbardziej, więc to też nie jest nowość, ale rzeczywiście nie widziałem, żeby któryś z znajomych mi YouTuberów coś takiego robił, więc będzie się pojawiało. Mam około 40-50 chyba teorii, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ile się zmieści na jeden filmik. Planowałem, żeby to były filmiki około 8-10 minut, ale pierwszy wyszedł niewiele ponad 7 minut. Zaraz wam pokażę jedną z teorii, którą gdzieś tam słyszałem. To nie jest nic naukowego, to nie jest nic nagle, o proszę bardzo, tak powiedział przewodniczący, szef Disneya i tak będzie. No nie, po prostu to jest taka zwyczajna rzecz. Ulubiona seria horrorów moich, oczywiście Koszmar z ulicy Wiązów. Mam sentyment do tego dżentelmena, który tutaj jest, zresztą widzicie go, ale niewyraźnie. O, widzicie. Proszę bardzo, z tej kamery, tutaj z tej środkowej, tutaj widzicie, że jest Freddy Krueger. Chyba dlatego, że pierwszą część widziałem, jak miałem 8 lat, a to był 1987 rok, bo to było rzeczywiście bardzo dawno. Dobra, to teraz w takim układzie ja bym wam pokazał, bo dziś to mam przygotowane. Dziś miałem to przygotowane, no pewnie się wyłączyłem, bo ja przygotowałem, żeby nie zapomnieć i zapomniałem. Nie. Dobra, a gdzieś zaraz tutaj wykminię i wam to pokażę, bo to jest, no mówię, ten odcinek ma, tutaj jest chyba 10, mi się wydaje, chyba 10 jest teorii. Czekajcie, będę razu na kanał, to wszystko poustawiam. Możecie sobie zobaczyć. Chyba nie zdziwi nikogo fakt, że pierwszą teorię, jaką wam pokażę, dotyczy filmu Predator. To jest chyba oczywista oczywistość, no ale to zaraz zobaczymy, tylko muszę to ładnie przewinąć do odpowiedniego miejsca, żeby było wszystko dobrze, wszystko w porządku. Także materiał ma 7 minut i 3 sekundy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, pełen ekran. Dźwięk włączyć i już wam udostępniam. Ale może, proszę bardzo, ciach. Share screen. Dobra, udostępnić dźwięk. Ok, w porządku.
Cały ekran, cały ekran. Proszę bardzo. To jest oczywiście teoria odnośnie Predatora, panie i panowie. Tylko ją wam pokażę, a reszta w przyszłym tygodniu będzie na kanale. Dajcie znać, czy wszystko dobrze słychać. Dźwięku nie ma? No jednak coś się sypnęło. No widzicie, chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Spróbuję to inaczej zrobić. Pam, pam. A czekaj, przecież to mam tutaj wrzucone jako plik, to może akurat zrobimy w ten sposób, że ten plik pokażę. Gdzie to tutaj jest? No widzicie, bo akurat video clips. O, sekundkę. No, tak miało być fajnie, a się nie udało. Aha, za duży jest, dobrze, czyli nie może być większy niż 200 mega, a ten się uda, czy się też nie uda? Też się nie uda. No słuchajcie, będę kombinował, aż mi się w końcu uda. A jeżeli się nie uda, to będziecie mieli możliwość zobaczenia jutro. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Gdzie to jest? Kamera, akcja, udostępnij dźwięk karty. Udostępnij dźwięk karty, tak. Okno, całe okno, zobaczymy. Udostępnij. Dobra, dajcie znać, czy teraz będzie słychać. Dajcie znać, czy słychać. Dalej nie słychać. No to rzeczywiście dobra. No to chciałem się pochwalić, ale to się nie udało, bo rzeczywiście musi być jakiś problem, bo teoretycznie tutaj dźwięk jest włączony, wszystko powinno być, ale się nie udało. No to trudno, panie i panowie, to sobie zobaczycie powiedzmy jutro. W każdym razie teorie filmowe. No, jak już tutaj Lincoln napisał nie tą wersję, tylko wersję poprawioną, zobaczycie sobie już, no powiedzmy już jutro. Będziecie mogli sobie zobaczyć. Więc to jest drugi format. A trzecia rzecz. Dobra, omawianie zwiastunów jest. 10 teorii jest. Jak już mówiłem, ten format to jest rzecz, która dosyć szybko, no domyślam się, w ciągu powiedzmy kilkunastu może tygodni się zużyje. No chyba że gdzieś tam trafi na jakieś źródło nowych teorii, więc wtedy będziecie mogli sobie spokojnie posłuchać, co mam więcej do powiedzenia na ten temat. Więc to jest raz. Po nim będzie format troszeczkę podobny w zasadności, ale rzeczywiście nie będę póki co jeszcze mówił więcej, to już powiem więcej pewnie za kilka tygodni w ciągu odcinka na żywo, więc to będzie za kilka tygodni. Jest szansa, panie i panowie, jest szansa, że jeden z formatów, który był kiedyś, powróci. Na razie nie mogę nic więcej powiedzieć, także zobaczymy. Dobra, Wiktor Z, wybierasz Police Academy Complete Collection. Ok, zaraz to zgarniemy. No to jest oczywiście paczka wiele. Już tutaj od razu zapiszę. To jest Wiktor Z. Wiktor Z. Dobra, to Wiktor, jak najbardziej zgłoszę się. Czy te filmy można wygrać? Tak, jak najbardziej są filmy dla Was. Oczywiście oprócz Akademii Policyjnej. Wpisujesz, wybieram i ciach, proszę bardzo, i obojętnie, który film chcesz. Także możesz śmigać. Mad Max Trylogia, Oliwier, proszę bardzo. Oliwier, twój Oliwier Straczewski. Słuchajcie, żeby wygrać w tym konkursie, nie trzeba być żadnym subskrybentem, ani nic takiego nie ma. To jest po prostu tylko i wyłącznie
Ja rozdaję moje filmy, które miałem zdublowane. I mamy trzeciego, tutaj proszę bardzo, Nocturno Easy Rider. Easy Rider dzisiaj u góry. I jak mówiłem, za każdym razem będą losowane 3 osoby. I każdy, kto wygra, proszę o kontakt, żeby wiedział, gdzie to wysłać. Nocturno, proszę bardzo. 3 filmy rozdane w tej tercji, że tak powiem, w tej rundzie, także patrzcie i obserwujcie, co będzie się działo później. Dobra, o czym mówiłem? Bo ja oczywiście zapomniałem. No widzicie, w tym momencie już nie pamiętam, ale motyw jest taki. Twoje mam namiary? Dobra. Wiesz co, wyślij jeszcze raz, bo ja po prostu usuwam. Ja jestem bardzo przewrażliwiony na punkcie tego, także ja po prostu wszystko usuwam od razu. Siemanko, za ile dolców... No, w tym momencie nie mam żubra. Musisz poczekać, bo tylko Maciej, bo tylko i wyłącznie 3 filmy naraz rozdajemy, także musisz tutaj patrzeć, one mi się będą pojawiały. I mówię, kto pierwszy, to lepszy. Mam te filmy po jednej kopii, także ja też piszę, też możesz pisać, Lincoln, jak najbardziej. To dotyczy wszystkich. Więc to jest to. Miał być jeden z formatów, akurat Paweł Tworek, pamiętacie, on był kilka miesięcy temu u nas na kanale. On jest aktorem, dziennikarzem i no, jeździ po różnych fajnych imprezach kulturalnych i dla Onetu robi reportaże, prawda? Więc zapytałem się go, sekundkę, przypomnę gardziołko, bo od tego gadania to zaschło mi w ustach. I motyw jest taki, mówię, słuchaj, skoro już jeździsz z tym Onetem na wiecie, festiwal gdyński, jakieś tam koncerty i tak dalej, mówię, to może rzeczywiście byś również dla mnie nakręcić takie 1-tygodniowo reportaż z takiej imprezy, no i po prostu przyślesz ludzi, dogadamy się finansowo, wszystko i w ogóle. No i okazało się, że nie ma problemu jak najbardziej, ale no właśnie, ponieważ problemy stanęły, no finanse, co tu nie będę wam ukrywał, że okazało się, że no już nawet po kosztach, jakby to było, no to nie stać mnie póki co na coś takiego, więc no niestety nie można wszystkiego mieć. Okazało się, że no za czas jakiś może jak będzie większa liczba wspierających, albo będzie więcej pieniędzy z AdSense, tam z Patronite'a i tak dalej, może wtedy się zrobimy. Myślałem, że to byłoby fajne, bo akurat wiecie, do cyklu co tam w Hormudzie, kiedy mamy na live i mówimy, o proszę bardzo, odbył się festiwal w Gdyni i nagle wjeżdża reportaż z festiwalu w Gdyni, Paweł, no to byłoby super. No, ale niestety się nie udało, mówię, może za czas jaki, bo pomysł rzeczywiście jest dobry. Jeszcze raz powiem o co chodzi, bo tutaj Szymek się pyta, o co chodzi z tymi filmami, które możecie wygrać. Nie trzeba być wylosowanym, trzeba powiedzieć, jaki chcesz film. Jeżeli pojawi się ta kamera, oczywiście ta kamera z płytami, tam jest napisane wybierz sobie film, wpisujesz w komentarzu DVD i na przykład mówisz DVD Teoria Wielkiego Podrywu, 5. sezon. I w tym momencie taka naklejka, że tak powiem, taki żółty idzie na to i to jest tylko i wyłącznie dla ciebie. I za każdym razem, jak się pojawia ta kamera, 3 osoby mogą sobie wybrać film. I potem do tych osób oczywiście filmy wysyłam. To nie jest to, że to jest jakiś konkurs sponsorowany. Nie, to są moje filmy, które z racji tego, że nabyłem ostatnimi czasy dużo płyt, są podwójne, ale tylko i wyłącznie pierwsze 3 osoby. Także tak samo tutaj widzę, Lincoln napisał, no bardzo mi przykro, musisz poczekać. No i musisz poczekać na tym wszystkim. Wysłać na Messengera, super, dobra, nie ma problemu. Luzik. Więc to były te nowe formaty. Aha, wiem, co mówiłem wcześniej, przecież mi się przypomniało. Z jednym formatem czekam na potwierdzenie, żeby go rzeczywiście stworzyć, żeby go rzeczywiście zrobić, bo wiem, że to jest rzecz, która on już był jakiś czas temu na starym kanale i wiem, że akurat z czasem dorobił się, że tak powiem, fajnej oglądalności. Na przykład teraz zauważyłem, rzecz, której się spodziewałem, ale akurat to była dla mnie również oczywista oczywistość, filmy o Godzilli i King Kongu, zwłaszcza o Godzilli, te recenzje, bo tam pamiętacie, wszystkie filmy o Godzilli są omówione, zaczynają się oglądać, bo wiadomo, w tym momencie stworzyła się biblioteka, tego nie ma, przynajmniej ja nie znalazłem tego na polskim YouTubie, żeby ktoś omówił wszystkie filmy o Godzilli. I w tym momencie, wiecie, to jest wyczyn, kiedy oglądasz niektóre części, takie jak Syn Godzilli, chyba pamiętam, były beznadziejne, ale to są filmy, które po prostu z czasem startują i mają coraz więcej oglądalności, także wiecie. Fajna inicjatywa z tymi filmami, dziękuję bardzo, mówię, mogą leżeć i że tak powiem, kurzyć się, a tak to mogę wam to
Jak najbardziej dać. Dobra, co mówiłem? O reportażach było. Co tutaj jeszcze? W ogóle wiecie, co zrobimy? Bo tutaj mam zaznaczone. Rozpoczniemy sesję pytań i odpowiedzi. Proszę bardzo, na YouTubie, na czacie ciach jest, zaczynamy sesję pytań i odpowiedzi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Możecie pytać o co chcecie. Ja tutaj zaraz będę wam mówił. Co tutaj patrzymy? Live świąteczny, charytatywny. Możecie sobie zapisać tą datę, już jest nawet ustawiony live, ale jeszcze nie jest upubliczniony. 17 grudnia. W tym roku 17 grudnia, wiadomo, 17 grudnia, kolejny dzień to byłaby Wigilia, więc bez sensu. 17 grudnia będzie live charytatywny, świąteczny. W tym roku robimy go w formie quizu filmowego, czyli będą goście, zaraz wam przedstawię tych gości. Mam już w tym momencie 4 potwierdzonych, jeszcze będzie 1. I będą pytania, czyli mamy tam na przykład kilka kategorii, no załóżmy horrory, prawda? No i tam jest pytanie, kto zabijał w pierwszej części Piątku 13, co nie? No i ty mówisz standardowo, to zresztą pytanie to jest chyba z krzyku pierwszego, ty mówisz standardowo Jason, no i jest wtopa, jest źle, bo to oczywiście wiadomo, że była mama Jasona, czyli Pamela. Więc takiego będzie formatu. Pierwszym gościem, którego wam chciałem przedstawić oczywiście, to będzie Lincoln. Wiadomo, Lincoln jest z nami od początku na tych live'ach charytatywnych, także Lincoln będzie pierwszym gościem. Musi być jak najbardziej, więc jakieś pytanie wymyślimy, żeby go dosyć konkretnie dojechać, więc powinno być zawodowo. Drugim gościem, który już potwierdził, że się pojawi na odcinku charytatywnym, będzie Julian z kanału Brody z Kosmosu. Także Julian również się pojawi. No tutaj będzie zagwozdka rzeczywiście, bo on wiedzę ma potężną. Zresztą większość tak naprawdę tych youtuberów, osób, które się pojawiają co jakiś czas, no to wiedzę mają ogromną. Trzecim gościem, panie i panowie, który już również potwierdził swoją obecność, będzie ten, którego bardzo, bardzo lubicie, bardzo kochacie, czyli Rafał z kanału Galeria Horroru. Mam nadzieję, że uda mi się wymyślić jakieś pytania z horroru, którym go zagnę. Rzeczywiście będzie ciężko, ale spróbuję. I czwartym w tym momencie potwierdzonym, mam nadzieję, że ta grupa się nie będzie zmieniała, mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście stała grupa, no póki co, jest Marcin z kanału Kocham Kino. Więc jak na razie tych czterech kolesi potwierdziło swoją obecność i będzie jak najbardziej będziemy zbierać znowuż pieniądze na cel charytatywny, znowuż będziemy grać z Się Pomaga, bo to jest rzeczywiście bardzo dobra inicjatywa, bardzo szczytny cel. Będą nagrody, będą sponsorzy, mam nadzieję, że to wszystko rzeczywiście zagra bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Wiem, że Galeriana będzie trudno zagiąć, może mi się coś uda, wiesz, może obejrzę ten Killjoy tutaj, co jest ten film, może na przykład obejrzę tego Killjoya i zadam mu jakieś pytanie, no to wygląda jak to, no to nie będę czarował, może coś takiego, a może inaczej, może ten Tom Selleck tutaj, co był, no zobaczymy, może coś się uda wymyśleć. Czy oglądałeś filmy z gatunku takich propagandowych typu Leni Riefenstahl? Oczywiście, żeby zobaczyć, a nie propagować jakąś ideologię. Tak, na studiach pamiętam, że no właśnie w ten sposób, żeby wiedzieć, co to jest, jak to wyglądało. Oglądaliśmy dokładnie filmy Leni Riefenstahl. No rzeczywiście, ona tam dosyć konkretnie to pojechała, no to wiadomo, że ona to robiła z myślą o pewnym wariacie, który tam wtedy rzeczywiście żył. Teraz się dzieje podobnie, jak tak popatrzycie nawet w wiadomościach, no nie w wiadomościach, ale ogólnie mówię, informacje, fakty, jak są, tak są. Co chwilę jakieś TikToki wrzucają, że to jedna strona czy druga strona, rzeczywiście tego jest mnóstwo naprawdę. I Bednarek rzuta, aha, bo mecz leci, no ja sobie nagrywam, obejrzę sobie później. Słuchajcie, ten mecz z Wyspami Owczymi tak mnie zmiażdżył. Normalnie plomby mi wypadały, szczęka mi wypadła, porysowała mi parkiet. Dziwny, bo mam dywan, no ale po prostu masakra. Mogę pomóc z pytaniami o Marka Polonie. Jak wiesz, jestem fanem i obejrzałem wszystkie jego filmy. Może coś wyjmiemy? No to spokojnie, odezwij się. Jeszcze mamy mnóstwo czasu tego. No ale rzeczywiście, tak to się wygląda, live charytatywny. Pewnie też zaczniemy go wcześniej troszeczkę, no bo domyślam się, że on potrwa, nie będę chciał chłopaków męczyć tak jak za pierwszym razem, że trwał live ponad 5 godzin, ale postaram się, żeby w 2 godziny jakoś to wszystko fajnie wyglądało. Oczywiście będą nagrody
dla tych, którzy wpłacą pieniądze na Wsie Pomaga. Będzie super fajna, mam nadzieję, nagroda dla największej wpłaty i tak dalej, i tak dalej. Wiecie jak to oczywiście jest. Dobra. O live jest powiedziane. Nagrody to Wam w tym momencie już cały czas rozdaję. Dobra, piszcie, ja będę tutaj patrzył. Taki kurs był na wyspy, że postawiłem na nich 25 zł, wygrałem 500, jakby wygrali, czyli 20-1, tak? Dobrze, mówię 20-1. No rzeczywiście grubo, ale to po prostu masakra, jak ja przeczytałem, że Krychowiak złapał żółtą kartkę na jakimś dyrektorze masarni, czy coś takiego, po prostu jakieś jaja, no po prostu jaja. Marcinie, po Hanim z Mołdawią na długi okres czasu wyleczyłem się z oglądania chłopaków. Ja, wiesz, no normalnie pewnie bym coś wymyślił, ale stwierdziłem, że nie, dzisiaj nie mam ochoty. A poza tym, co tu będziemy się czarować, panie i panowie? My nawet jak przegramy, to i tak wchodzimy do baraży, więc kogo to UEFA tak porąbała, że masakra. Dobra, lecimy dalej. Jaki rodzaj pytań może zadawać w pytaniach i odpowiedzi? Każdy rodzaj pytania. To, co mówię moim dzieciakom, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, także jak najbardziej każdy możesz, no dobra, widzę tutaj Wiktor już wysłał. Dobra, kolejna sprawa, panie i panowie, potrzebujemy ludzi do pracy. Okazało się, razem z Krzysiem Lesią obecnym tutaj, który założył i prowadzi grupę Marcinowe Recenzje na Facebooku, bo pamiętajcie, tak naprawdę oprócz YouTube to jest, że tak powiem, tak główna można powiedzieć siedziba moja, ale no oczywiście też tworzę rzeczy na Facebooka, na TikToka, wszędzie szukajcie Marcinowych Recenzji, na TikToka, na Instagram i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Nawet gdzieś tutaj pamiętam, że chyba jeśli miał tutaj być, jest, proszę bardzo, nawet jest banerek, możecie śmigać, także wszędzie tam jestem ogólnie dostępny, ale na przykład, właśnie jak mówiłem, Krzysiu Lesiut stworzył i moderuje i prowadzi grupę na Facebooku. Na Discord również nie ja stworzyłem, nie ja prowadzę, od tego jest, a nawet sprawdzamy się, oczywiście zapominam kto prowadzi, ale chyba Wiktor właśnie, Wiktor chyba prowadzi, więc potrzebujemy ludzi do tego, ażeby na YouTubie być moderatorem, czyli krótko mówiąc, żeby jak ktoś przychodzi, jakieś głupoty wrzuca, śmiga, to po prostu wiecie, żółta kartka, tam wszystko jest wyjaśnione na naszej prywatnej grupie moderatorskiej, a także potrzebujemy moderatorów na Facebooka oraz jakby to powiedzieć, mamy moderatorów, no i osoby, które będą pisały, tworzyły, wrzucały newsy, ciekawostki, także jak najbardziej, jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie mi, czy to mailem. Mail jest oczywiście tutaj na YouTubie w dziale w zakładce informacje, czy możecie oczywiście pisać messengerem na Facebooku. Możecie jak najbardziej, będę bardzo, bardzo chętny. Chciałbyś być, chętnie bym został moderatorem na YouTubie, proszę bardzo Szymek, odezwij się, nie ma problemu. Słuchajcie, żadne doświadczenie nie jest wymagane, bo no my też się cały czas uczymy, ale wymagany jest czas tak naprawdę, bo to jest największy problem, żeby po prostu siąść i poświęcić trochę tego czasu na swoje hobby, krótko mówiąc. A to są pytania na teraz, czy na ten live z chłopakami? Pytania są na teraz. Na live z chłopakami, live z chłopakami będzie dopiero w grudniu, więc wszystko, co jest dzisiaj, tylko i wyłącznie pytacie, mówicie mnie. To ja od Discord i ja się zgłosiłem do moda. Zgadza się, Wiktor Z, on prowadzi Discord i zgłosił się na moda na YouTuber. No ja pewnie poczekam z tydzień, może 2 tygodnie, panie i panowie, i wtedy będziemy to robić, bo mówię, mamy swoją prywatną grupę na Facebooku, oprócz tego oczywiście, że robicie co robicie, macie więcej możliwości na przykład na YouTubie, no to też wiadomo, że recenzje widzicie wcześniej, to tak samo jak ze wspieraniem. Osoby, które wspierają, na przykład dostają filmy w tym momencie, co jest w tym momencie, Wzgórza mają oczy. Wszystkie odcinki już od 3 tygodni, bodajże wszystkie odcinki Wzgórza mają oczy są już na grupie moderatorskiej, a także na grupie wspierania, gdzie można sobie obejrzeć, co nie? Także to jest ten plus. Także jak najbardziej dawajcie znać. Jak tam się sprawdzają quizy, ciekawostki z kartą społeczności, dają radę? Bardzo, naprawdę. Karta społeczności. I ja mam takiego, można powiedzieć, guru swojego, on się nazywa Nick Nimin, to jest facet, który no, bardzo dużo wie na YouTubie, jest od wielu lat, ale to już YouTube to jest jego praca w tym momencie, no i między innymi na przykład, chciałem powiedzieć YouTube jako taki, nie, ale jest osoba,
to się nazywa angielskiego ładnie nazywa liaison, czyli osoba do kontaktu z widzami od YouTube'a, na jego live'y przychodzi właśnie, on ma live'y po 3-5 godzin i on tłumaczy rzeczy właśnie z YouTube'a, tłumaczy co to jest klikalność i tak dalej, wszystkie te od początku aż do końca. No i właśnie on polecił jednego dnia, żeby rzeczywiście używać tego, bo to jest społeczne, bo to jest dobra sprawa i naprawdę jak popatrzę, ile osób, aż tutaj muszę wejść, wyszukać, żeby wam pokazać, ile osób no, pojawia się, ile osób, nawet dzisiaj na początku Marcin mówił, nomen omen też, że rzeczywiście, że jest, obiecał, że przyjdzie i pojawi się. Muszę tutaj teraz zaraz wyszukać szybko, no i oczywiście nie mogę teraz znaleźć. W każdym razie tak, po kilkaset osób i nawet są nowi widzowie i to rzeczywiście jest fajna sprawa. Mi się podoba posty, proszę bardzo, jak najbardziej. Już wam pokażę, udostępnię. Wcześniej był problem z dźwiękiem, ale akurat do tego nie potrzeba dźwięku. Okno, proszę bardzo. To ostatnio oczywiście 28 dni. Wyświetleń, 54 000 wyświetleń, panie i panowie, i to jest mniej niż, o 23% mniej niż zeszłym razem, polubień 878, 13 subskrypcji. Tak na przykład popatrzymy, to polubienia, post z Keanu Reevesem 64, ankieta, patrzcie, 329, ankiety i quizy naprawdę bardzo dobrze, quiz 285, teksty mają mało, a najmniej mają filmy. Także rzeczywiście posty się bardzo, bardzo sprawdzają. Ja się staram wrzucić 1-2 posty, bo też wiadomo, że YouTube nie o wszystkim informuje, nie ta kamera. Więc rzeczywiście świetna sprawa. A poza tym wiem, że fajnie lubi się bawić w te quizy. Jak już pytam o pewne rzeczy, no to nie jest tak, że nagle ja wymyślę, teraz było o zakonnicy, prawda? To jest rzeczywiście poparte faktami, bo na przykład przy okazji zakonnicy pytałem, który z filmów z uniwersum obecności zarobił najwięcej. No i tam było rzeczywiście kilka opcji do wybrania. No i akurat dużo osób nie wiedziało poprawnie odpowiedzieć, ale tak jak to jest. Popieram, warto wspierać Marcina, warto, kebab mnie to tylko dla zdrowia. Kebab mniej to tylko zdrowia. Zgadza się, dziękuję bardzo. Tym bardziej, że chyba nawet od 10 czy od 20. Wiesz co, zaraz coś ci powiem w ten sposób, bo miałem kiedyś pytanie, jeden z komentarzy, ile potrzebujesz subów, żeby przejść na pełen etat na YouTube'a, co nie? I motyw był taki, że tak naprawdę nie ma ilości subów, bo suby nie są istotne. Mówiąc to, YouTube mówi, suby nie są istotne, po czym wrzucają o post, Mr. Beast nagle osiągnął ileś tam milionów, wow, proszę bardzo, subów, więc rzeczywiście jakoś tak, ale suby nie są istotne i istotni są tak, znowuż przywołam wcześniej tego Nika Niemina, którą wiem i mu powiedział tak, że ażeby przejść na pełny etat, on mówi akurat o tworzenie do internetu, bo to wiadomo, że nie tylko YouTube, ale też mogą osoby tworzyć na TikToka czy na Instagrama, potrzebujesz 1000 wiernych fanów. Mówi, dlaczego? Krótka piłka. Mówi, 1000 wiernych fanów. Wyobraź sobie, że masz 1000 wiernych fanów i każdy z nich wykupi wspieranie twojego, subskrybuje, bo to na różnych platformach różnie się nazywa, za 10 zł. 10 zł co miesiąc jedna osoba ci da. Mówi, 10 zł, on mówi akurat o $10, bo to Amerykanie, ale wiadomo, mówi, dycha miesięcznie to nie jest duży pieniądz, a jak wesprzecie 1000 osób, to w tym momencie z tego ci się robi miesięcznie 10 000. Mówi, za 10 000 można spokojnie wyżyć, bardzo spokojnie można wyżyć. Mówi, a dla osób to jest, wiesz, mówi, Disney teraz mówi, więcej kosztuje niż te 10 zł, więc tak to rzeczywiście Lancel jest. Ciach 10 zł to nie jest specjalnie dużo. Ja osobiście sam mam chyba ze 3 platformy, więc chyba też mamy ze 3 wspierania, także nie będę mówił komu, bo to nie chodzi o to, żeby się chwalić czy coś mówić. Napisałem tam ja jako pytanie, ale bardziej powinieneś napisać to znajmując o tym, że Uknek na YouTube nagrywał recenzję, wszystkie recenzje godzili. O, widzisz, to nawet nie wiedziałem, no ale jakoś tak. A dziś w ogóle 30 lat od premiery z Archiwum Mix, tak, zgadza się, w 93 roku był pierwszy odcinek. Czy w tych filmach do wygrania są jakieś horrory, bo niedawno zacząłem kolekcjonować. Czy są horrory? Już tutaj patrzę, czy coś tam jest. Nie ma.
Nie ma żadnego horroru, bardzo mi przykro. W tych filmach do wygrania nie ma żadnego horroru. Zostały akcyjniaki, sci-fi i tak dalej, więc tak to wygląda. Nie wszyscy tak mają jak ty na początku, to od pasji ile subów, tyle subów, a potem było go i więcej subów wpłacają darowizny, bo jak nie, to się obrażę. No widzisz, nie, u mnie nie ma tego, że tym bardziej ja no na YouTubie, że jestem wiele lat, to, że kanał ma 3 lata, to słuchajcie, to się tym nie sugerujcie, bo tak naprawdę ja w tym momencie tworzę albo współtworzę ponad 10 kanałów, co nie? Na niektórych jestem moderatorem i nie ma z tym problemu, a na niektóre po prostu tworzę, nagrywam, coś tam się dzieje. A rzeczywiście no, nie o wszystkich wam mogę powiedzieć, bo nie wszyscy chcą. Także nie, u mnie nie ma, ja się nie obrażam, a poza tym ja wiem, że YouTube to jest maraton, panie i panowie. YouTube to jest maraton i to wszystko. Dobra, nikt nic nie chce, to zmieniamy kamerę. Rozumiem, nie jest on jakimś mainstream YouTube'a, ale naprawdę przyjemnie się go ogląda. No muszę może zobaczyć. Uknek sobie zapiszę. Uknek. Więc w porządku. Dobra, lecimy dalej. To wam powiedziałem, live świąteczny był. Cel na 2024. Skoro cel na 2023, już można wybierać te filmy? Filmy można wybierać zawsze, jeżeli się pojawi kamera. W tym momencie kamery już nie ma. Także za każdym razem, jak widzisz to wpisujesz i to wszystko. Skoro cel na ten rok to był 5000 subów. Ja w ogóle muszę tutaj sprawdzić, żeby wam pokazać 2000. Nie, ostatnie 365 dni, proszę bardzo. 5000 subów. No to na przyszły rok co obstawiamy? Dycha, panie i panowie? Dycha? Możemy tak zrobić, że na przyszły rok na nasz live kolejny rocznicowy z okazji 4. rocznicy to jest 10 000 subów i ponieważ w tym momencie jest prawie 3 miliony wyświetleń, idziemy na 6 milionów wyświetleń. Także śmigniemy to. Ja wam pokażę, jak to wygląda, bo w tym roku, ostatni rok zrobiliśmy, pokazuję, 2 800 000 wyświetleń. To się przekłada na 34 400 godzin oglądania. 3800 osób dołączyło do nas, 3800 więcej, 3800 subów, więc jak widzicie, to jest masakryczna ilość. W tym momencie jest 5317. Mówię, to nie ma znaczenia, ale to nie ma znaczenia dla mnie ani dla was, ale na przykład jak pamiętam, jak kiedyś się zgłosiłem do jednego z widzów, do jednego z komików, prawda? I mówię, słuchaj stary, czy chciałbyś przyjść na kanał, żeby pogadać i tak dalej. Powiedział, że no myślę, że sprawdził nasz kanał. Nie, ja w tym momencie chcę rozwijać swój kanał, muszę spotykać się z większymi kanałami, tak ładnie powiedział. No i tak jakoś to wyglądało. Czy widziałem mały Otik z 2000, pyta Leszek. Nie przypomnę sobie, chociaż czekaj, wiesz co, sprawdzę, bo ja wiele filmów niestety, no nie znam polskich tytułów. To jest czeski. Otesanek, Jana Svankmajera, tak? Little Otik. Nie, to nie kojarzę w ogóle. To nie kojarzę w ogóle. Czy można kilka filmów wybrać? Nie. Chcę, żeby jak najwięcej osób wygrało, także no chyba, że zrobimy tak, że będziemy kończyć i nagle się okaże, że wszystkie filmy się nie rozdadzą, to wtedy coś zrobimy. No, więc to tak wygląda. Czyli 10 000 subów i 6 milionów wyświetleń. Mam nadzieję, że się uda, bo teraz naprawdę jest kosmiczny czas. Zaczęło się od ostatniego Spidermana. Potem zaczęło się od Blanki. Zaczęło się Blanki od shorta, który wrzuciłem o Blance na Eurowizji i to już potem ciągnęło cały czas, rzeczywiście było dobrze, potem był Spider-Man, potem była Barbie, teraz jest ten serial One Piece, więc to rzeczywiście daje fajnie radę. Mówiłem wam o moderatorach, dobra, to jest wszystko już w porządku. Co więcej, czekaj. Szacun za to, że nie zasłania statystyk odnośnie zarobków, bo większość to zasłania, bo się chyba wstydzi, że tyle zarabiają, czy co. Wiesz co, teoretycznie YouTube nie pozwala udostępniać nam informacji o tym, jaka jest CPM, czyli click per million, czyli ile nam płacą za 1000 wyświetleń.
to właśnie oni nam nie pozwalają. Reszta to nie ma problemu. No ja się tego, wiesz co, ja się tego nie wstydzę, bo to nie ma czego, bo po pierwsze to jest uczciwa praca zrobiona, więc to jest normalna sprawa, a po drugie, no też powiem tak, jakoś dziwnie to się pokazuje. Teraz lepiej. To jest za zeszły rok to jest 412 euro, czyli jak przeliczymy na polski, to nawet nie jest 2000 zł, tak? Tak byłoby jakoś, bo euro chyba po 4,60 czy jakoś tak. No to jeżeli pomyślisz sobie, Jurku, że za rok zrobię 2000, no to jak podzielisz to jest po 180 zł miesięcznie, jakoś tak. Także nie, dobrze wiecie, że jestem bardzo transparentny, ja nie mam z takimi rzeczami żadnego problemu. Czy kojarzysz jeszcze inne filmy Jiggy Wiertowa, bo pamiętam, że swego czasu się nim zachwycałem. Dalej się zachwycam, ale nie. Kojarzę tylko i wyłącznie, zresztą tam gdzieś jest płyta filmem Człowiek z kamerą. Od kiedy go widziałem pierwszy raz na studiach, zakochałem się do tego stopnia, że musiałem to wziąć i drogą kupna, że tak powiem, nabyć. Marcin, najbardziej oczekiwana premiera na ostatni kwartał 2023. Wiesz co, aż nawet powiem Ci, wejdę sobie na filmem i zobaczę, co tam jest, bo teoretycznie mam rzeczy rozpisane aż do października, ale no ciężko coś wybrać, czy rzeczywiście coś mi się rzuciło w oczy. Chyba powiem Ci, bardzo czekam i to mówiłem Wam już chyba, na Napoleona. To jest ten nowy film Ridleya Scotta, mimo wiem, że to jest oczywiście Ridley Scott i wiadomo, o co chodzi z nim, ale wydaje mi się, że na to czekam. No pojawiają się Niezniszczalni 4, no to wiadomo, że to jest akcyjniak, więc to pewnie będę chciał zobaczyć. To jest wrzesień, tutaj patrzę jeszcze na inne rzeczy, czy coś się jeszcze pojawia, bo to też czasami jest tak, że niby ma się pojawić, a potem wywalają. Jestem ciekaw niestety Egzorcysty, tego nowego Egzorcysta Wyznawca, bo mamy mieszane uczucia, wiecie, Halloween pierwsze, z tych nowych oczywiście wyszło dobrze, 2 kolejne już słabe. Krzyk natomiast cały czas idzie dosyć w miarę sensownie, a teksańska masakra od Netflixa to była po prostu jakaś pomyłka, więc zobaczymy. Na pewno wiem, bo już mam zapowiedziane, że pójdziemy oglądać Psi Patrol. Wielki film, no bo wiadomo, że Wiktor jest wielkim fanem tejże bajki. Może niektóre mogą się pojawić, a niektóre niekoniecznie. Tutaj widzę, że tak naprawdę Patty i Klątwa Posejdona. Marvels pojawia się 10 listopada. No niestety problem jest taki, że ostatnimi czasy Marvel jako taki nie przeżywa nie ma dobrego czasu, nomen omen, więc jak najbardziej to może być na 2 razy, ale zobaczę bardzo chętnie, co tutaj dalej jest. No 24 listopada, jak mówiłem, to jest Napoleon, więc to będę chciał zobaczyć. Trolle 3, proszę bardzo, wskakują 1 grudnia, nawet nie wiedziałem, że 3. część będzie. I jeszcze zobaczmy, czy kilka jeszcze jest. Willy Wonka jest 14, Aquaman 21 grudnia, no i jeszcze jest Ferrari. I powiem Wam, nie ma jakiejś takiej wielkiej produkcji, którą nagle stwierdził, o ja Cię kręcę, to jest super, to jest po prostu wielka sprawa i to chcę zobaczyć. No niestety takiego czegoś nie ma. Dobra, już tutaj patrzę, bo widzę, że coś się podziało. Proszę bardzo, Adalet. Ja wybieram Pamięć Absolutna. Dobra, Adalet, już tutaj wyszukuję Ci, gdzie ona jest i Pamięć Absolutna ląduje u Ciebie. Jestem tutaj, Total Recall. Proszę bardzo, Colinem ląduje u Ciebie i tutaj widziałem od razu, chyba tam mi się też czyta. Dobra. Mówię, proszę o informację, chociaż aż Adalet mam chyba jeszcze. Adalet, proszę bardzo. Adalet, Pamięć Absolutna ląduje u Ciebie. Szymek, wybieram 2012. Proszę bardzo, Szymek, odezwij się, bo z tego co kojarzę, to chyba jesteś nowym widzem. Odezwij się albo przez Szymeku, przez maila, albo przez Messengera na Facebooku. No to Lincoln działa, jeszcze zostawię chwilę kamerę, kto ma jeszcze ochotę, to niech się śmiga. Jeśli lubisz filmy takie jak Eraser Davida Lyncha lub ogólnie surrealistyczne, to ten film Ci się spodoba. No to muszę zobaczyć. Ja jestem, słuchaj, Leszek, jestem tak stary, że ja Głowę do wycierania widziałem w kinie. Ale to tylko, nie oryginalnie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że kiedy była premiera Zagubionej autostrady, to w kinie Kosmos, to się nazywało jeszcze,
w Mościcach, akurat w Tarnowie Mościcach pokazywali przedpremierowo, a przed nim była właśnie Głowa do wycierania. Szymek, jestem najbardziej ciekawy nowej piły. Też, ale po tym, co ostatnio pokazał Chris Rock przy okazji tam Spirali, to po prostu nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. Z filmu Wiertowa znane są jeszcze Kino i oko i Entuzjazm. Symfonia Donbasu, filmy podobne do Człowieka z kamerą. No widzisz. Powtarzam moją ulubioną serię So przed Piłą 10. No proszę bardzo. No my Piłę omawialiśmy na tym kanale. Rzeczywiście w ramach kultowych horrorów, także wszystkie były omówione. I tak samo pamiętajcie, że za każdym razem jak wychodzi jakiś nowy horror, który, że tak powiem, cykl już był omówiony, jak na przykład wychodzi Zakonnica, wiadomo, że będzie omówiona w kultowych horrorach ponadprogramowo. Nie to, że nagle trzeba czekać tam aż środa minie czy coś. Nie. Tak samo będzie Egzorcysta też jak najbardziej. Wszystkie filmy są do rozdania. Tam w ogóle muszę kamerę poprawić, bo tutaj widzę, że zaczyna się Bob pokazywać. Tam oczywiście leży Bob. Dla tych, którzy nie wiedzą, kto to jest Bob, o proszę bardzo, widzicie ładnie moją szafkę, o elegancko, jeszcze lepiej. Dawaj. To ten mój nowy, że tak powiem, nabytek, który kupiłem do filmowej Irlandii, czyli ten gimbal, no ale jak widać nie mogę go jeszcze wykorzystać. Gdzie pytania z Q&A widzisz? Ja akurat je widzę na StreamYardzie, ale tutaj są, widzę, tutaj się pojawia. Dobra, szykować, szykować, wybierz pytanie. Aha, tutaj to inaczej troszeczkę, no widzicie, bo tutaj jest. Dobra, czy jest możliwość kupna koszulki z Predatorem, czy już nie? Wiesz, z tego twojego filmu, pyta się Wiktor. Czy w ogóle ja mogę jakoś je podświetlić? Wybierz pytanie. Czy to się jakoś podświetla, czy to się pokazuje? Bo tak naprawdę ja używam StreamYarda, a tutaj nie pokazuje. Zaraz zobaczymy. No nie wiem, dobra, w każdym razie teraz chwilę te pytania z Predatorem. Wiesz co, Wiktor, motyw jest taki, że z Predatorem mam jeszcze kilka koszulek, nie mam wszystkich rozmiarów, więc słuchaj, odezwij się do mnie w sprawie Predatora na Messengera i jeżeli mam twój rozmiar, to naprawdę więcej mam chyba kobiecych rozmiarów niż, bo chyba kobiece zarówno są małe, średnie, jak i duże, ale odezwij się powiedz mi, na Messengera, to wtedy jak najbardziej tobie dam znać, czy mam jakieś jeszcze rozmiary. Lecimy dalej. Leszek Rutkowski pyta, wiesz o Ukneka? Dobra. I pytanie, ulubiony film z Davidem, ulubiony film z Davidem Dust Maisian. Nie mam pojęcia, nie kojarzę. Jaki film jest tak zły, a pomimo to lubisz? Wiesz co, trzeba było pewnie sprecyzować, co znaczy zły film, no bo jeżeli na przykład popatrzymy na to, jak filmy były robione w latach 80. czy tam 90., no to wiesz, mógłbym zrobić pewnie cały materiał na temat tego, jak źle jest Wykidajło zrobiony z Patrickiem Swayze, a mimo to uwielbiam ten film i mógłbym go oglądać w kółko. Podobnie z Tango i Cash, tam po prostu się nic nie zgadza od scenariusza przez montaż i tak dalej, ale równie cały czas go uwielbiam. Wiesz co, chyba mam sentyment może, bo to widziałem jako jeden z pierwszych serii, ale Czwarte Szczęki. Mimo że były nagrane, recenzja była robiona w formacie bluzganych recenzji, ale mi się wydaje, że Czwarte Szczęki to jest rzeczywiście to. Już tutaj patrzę, co tutaj się dzieje. Marcin, aż tak przykro, że tak mało zarabia na swojej rzetelnej pracy. No niestety tutaj tak to jest, bo to tutaj widzieliście, to było 412 za rok. To było za rok. Inaczej wam powiem, bo to pytanie padło, więc mam przygotowane, ile zarobiłem za zeszły miesiąc. To będzie chyba najbardziej rzetelne i to powiem wam przez platformę. Czyli tak, jeżeli chodzi o YouTube, mając na myśli YouTube, mówię o reklamach, o wspierających, bo w tym momencie jest chyba 2 albo 3 wspierających na YouTubie, no to za zeszły miesiąc za YouTube'a zarobiłem 166 zł. Będę mówił w złotówkach. Za wspieranie z Patronite jest 70, a za Amazona, dobrze wiecie, że czasami wam mówię, Amazon poleca, czy na przykład mam filmiki, jak założyć konto i jeżeli ktoś założy konto z mojego linku, to mi Amazon płaci. Za zeszły miesiąc z Amazona mam 60 zł i to w sumie dało mi za zeszły miesiąc 300 zł. Czyli 300 zł zarobiłem za zeszły miesiąc, czyli jak łatwo policzyć, jeżeli się nie zmieni, to daje 3600 zł rocznie.
No niestety tak to było. Dawno Boba nie było. No Boba nie było dlatego, że akurat miałem co? Pomysł, ażeby sprawdzić, czy YouTube jakoś to zareaguje. Szymek, poczekamy z tym Longest Day z tego względu, że no na razie już jedną rzecz wybrałeś, a inna poczekamy. Bob z Twin Peaks? Nie, chodzi o Boba, to jest mi się... sub jest. Dziękuję bardzo, Nancy. Bob to jest manekin, tak, manekin, którego użyłem kiedy robiłem film Predator Czas Celtów, Bob był manekinem, którego w miejsce aktora, którego powiesiliśmy tam do góry nogami, oczywiście zwisał sobie z drzewa, więc to jest Bob. Może nawet kiedyś go pokażę. Może nawet za chwilę wam będę pokazywał. Tylko filmy z kamer Right, które pokazywali na początku, jestem all over the place. Tylko i wyłącznie te z pionowej kamery. No tutaj to byłoby troszeczkę przeginka. Ktoś mi mówi, stary, dawaj te 8 X-Menów na Blu-rayasie, także jest. Rekinstein, ulubiony zły film? Nie, Rekinstein nie. Sukim Marcin daje ludziom siebie. Poznać twoje top 10 guilty pleasure. No... Guilty pleasure, o jacie, no to może byłoby na zasadzie filmy, które ja kocham, a ludzie nienawidzą, co? No tak, jak najbardziej, no to powiedzmy Wykidajło, Tango i Cash, no to jest oczywista oczywistość. Tak naprawdę wszystkie filmy kopane z Van Damme albo z Seagalem z lat 90. No wiadomo, że Seagal tak naprawdę skończył się na pierwszym Liberatorze, bo potem to już było słabo, no ale to jakoś tak niekoniecznie. Uwielbiam nawet te najgłupsze komedie. Horrory niekoniecznie, ale komedie Kevina Smitha. Naprawdę wszystko. Nie ma znaczenia, czy mówimy o sprzedawcach 1, 2, 3, W pogoni za Amy, czy cokolwiek innego. Jak najbardziej. Horrory nie, bo horrory ma rzeczywiście bardzo, bardzo słabe. Dobra, patrzę dalej. Przydałaby się jakaś współpraca. Wiem, że z tym ciężko. Miałem nadzieję, że dzisiaj ogłoszę współpracę, ale niestety jeszcze nie dostałem maila zwrotnego, to znaczy inaczej, zaproponowałem współpracę, powiedziałem jaki jest format, o co chodzi, co można zrobić, jak najbardziej przyszła odpowiedź zwrotna, że jesteśmy bardzo zainteresowani, tylko że w tym momencie to jest wielka firma, więc to musi przejść przez kilka działów, więc jeżeli tak będzie, to w odcinku na żywo wam zaproponuję, a to będzie rzeczywiście coś fajnego dla mnie. Nie wiem, czy to będzie się wiązało z pieniądzurami na kanał, czy to będzie raczej tylko i wyłącznie wiązało się z tym, że będzie na przykład darmowy produkt. Zobaczymy. Masz mój adres, czy pisać od nowa? Wiesz co, mam twój adres, także spokojnie. Almox, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj 3 lata świętujemy, także jak najbardziej. Słuchaj, ważne, bo tutaj widzę, że dołączyło teraz dużo widzów, więc jest informacja. Rozdaję płyty DVD, proszę bardzo. Za każdym razem, jak się pojawi ta kamera, która jest podpisana, czemu ona nie jest podpisana? Powinna być, czekaj, muszę usnę to. Proszę bardzo. Podpisana, wybierz sobie film, możesz w komentarzu wpisać wybieram, podać tytuł tego filmu i ten film prześlę tobie za darmola. Także jeżeli masz ochotę, za każdym razem jak się pojawi ta kamera, możesz tak zrobić. Ja po prostu chciałem Dni Niepodległości, więc skipnę i inni będą mieli okazję, jak coś zostanę, to wtedy ogarnę. Nie ma problemu. Jakie są Dni Niepodległości? Nie ma Dni Niepodległości. Albo ty myślałeś o tej serii. No widzisz, dobra. Dobra, więc tak to wygląda. Czemu znowuż przełącza się? Ja wiem, fajnie, że rozumiem. Widzicie, to jest mój Freddy ulubiony, a tutaj ten tutaj, proszę bardzo, którego widzicie, to jest Mika. On jest z mojego nowego filmu Dzieciak, który już się ostatnio okazało w sobotę, panie i panowie, w sobotę na 100% będzie premiera na YouTubie, także ogłoszę to, wrzucę linki i wszystko do tego wiecie, na Discordzie, na naszym Discordzie, na naszym Facebooku, także będziecie mogli sobie spokojnie Dzieciaka oglądać bez najmniejszego problemu. To jest raz, ale mi dzisiaj gardzią wysycha strasznie. Kolejna sprawa. Co ja miałem mówić? Wszystkie filmy, które oprócz tego, że pojawiają się w kultowych horrorach, ale wszystkie filmy, które oglądam w domu, czy to wiecie, na jakimś Amazonie, Netflixie, Disneyu i tak dalej, wszystkie te filmy będą dostawały komentarz. Czyli będę oglądał film i będę sobie go komentował, potem wam to wrzucał. Takie filmy, to jest 1:1. Wiadomo, że filmu nie będę pokazywał, bo nie mam do niego praw autorskich,
jak na przykład teraz będzie niedługo straszny film, tak? Wszystkie filmy będą miały komentarz, ale możecie sobie wtedy spokojnie włączyć, tam pojawia się na dole, powiedz mi, zegar, możecie oglądać film z moim komentarzem. I wszystkie te produkcje będą dostępne na moim starym kanale, czyli, przepraszam bardzo, Marcinowe recenzje ekstra. Możecie sobie spokojnie wejść i tam będzie. To już się zaczęło od Wzgórza mają oczy. Wszystkie części Wzgórza mają oczy pojawiają się, będzie straszny film i tak dalej. Jeżeli będzie jakaś bluzgana recenzja na przykład, no to też będzie się oczywiście pojawiało, no bo to wszystko, co będzie oglądane w domu, będzie jak najbardziej się tam pojawiało. Jakub. Cześć, Marcin, nowe recenzje. Prośba, Marcin, nowe recenzje zacznij streamować na Twitch oraz na Kick zamiast na YouTube. Wiesz co, na Twitchu próbowałem i nie wychodziło to za dobrze, jakoś tak niespecjalnie, a Kick, no słyszałem, że to jest nowa rzecz, możliwe, może tak zrobię. Na kilku, wiem, że na kilku platformach jest dostępny moje recenzje, co nie? Także jak najbardziej można tam zobaczyć. Na jakim kanale wyląduje Dzieciak? Na tym czy na innym, jak Predator? Nie, na innym, na kanale mojej firmy, czyli Majawik Media. Wrzucę wam linki, będzie wszystko zrobione. Postaram się to jutro zrobić, także nie, chodzi o to, że tutaj na tym kanale pojawiają się tylko i wyłącznie rzeczy filmowe, recenzje, shorty i tak dalej, a nie chcę po prostu, żeby nagle się okazało, że wiesz, tym bardziej, że Dzieciak jest po angielsku, prawda, więc nie chcę nagle, że okazało się, o proszę bardzo, mam 1000 subskrybentów z Ameryki, którzy tylko są po to, żeby oglądać Dzieciaka, a nie na przykład recenzję, bo nie rozumieją polskiego. No więc wiesz, tak jakoś to wygląda. Super, już widzę, że grubo ponad setka była z nami ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wszystkie łapy w górę, bo to sprawia, panie i panowie, że jak najbardziej algorytm nas niesie. Z Twitchem to niezły pomysł. Galeria robi streamy z YouTube'a na Twitch. No widzisz, nie wiem, może zobaczę, bo pamiętajcie, Galeria mówisz, ok, w porządku, ale Galerian jest na tyle dużym kanałem, że tak powiem, że może się utrzymać z YouTube'a. Pamiętajcie, że ja codziennie, no oczywiście oprócz weekendów, muszę iść do pracy. Muszę tam pójść na te 8-9 godzin do pracy, muszę swoje zrobić. Więc w tym momencie chyba, żebym na przykład zrobił tak, że te same streamy, te same live'y, które na przykład pojawiają się na YouTubie, w tym momencie również wrzucać na Twitcha i na dwie platformy naraz zrobić, bo inaczej jakoś tego nie widzę, ale zobaczymy, bo może to się samo wyjaśni już bardzo, bardzo niedługo. Ogólnie chciałem Ci powiedzieć, że bardzo mi się podobała Twoja reakcja na pierwszą scenę w The Hills Have Eyes 2. No rzeczywiście ona była dosyć gruba. Leszek pisze Sidowczaki. Dobra, top 3 ścieżki dźwiękowe, którą często słuchasz, pyta Lancel to w pytaniach. Zaraz zakończymy tę sesję. Wiesz co, może niektóre często słucham, bo akurat jeżeli chodzi o muzykę filmową, to mam co prawda w aucie kilka ścieżek, ale bardzo często wiesz, jak jedziesz w dłuższą trasę, to nie chcesz mieć fajnej symfonii, bo to potrafi uspać, ale bardzo lubię, no i to będzie klasyka, powiem wam tak. Podoba mi się ścieżka dźwiękowa do Bandyty Macieja Dejczera, to jest Michał Lorenz, rzeczywiście takie fajne bałkańskie klimaty. Ścieżka dźwiękowa oczywiście do Walecznego Serca, ścieżka dźwiękowa do Ostatniego Mohikanina. Tutaj właśnie, proszę bardzo, Lincoln pytał o Guilty Pleasure, Mortal Kombat pierwszy i tam jest genialna ścieżka, naprawdę, taka trans, techno, lata 90, ale rzeczywiście mi się bardzo podoba i ją często słucham. No i oczywiście wspomniany już dzisiaj film, czyli Zagubiona autostrada Davida Lyncha. Słuchajcie, tam jest po prostu wszystko, od Lou Reeda przez Davida Bowie, a na Rammsteinie skończywszy, więc po prostu tam jest poezja. Dobra, pytania, czy już możemy zakończyć tą sesję? Zobaczymy, jak to wygląda. Zamknij pytanie. Uczestniczy przełom działania moderatora. Dobra, nie mam pojęcia, dobra, nieważne. Czat. Dobra, dajmy czat, zakończ sesję, zakończ sobie pytanie odpowiedzi. Tak, kończymy, dobra. Więc w tym momencie tak to jakoś wygląda. Patrzę dalej. Ogólnie chciałem Ci powiedzieć, że bardzo, to już było, to czytałem. Czy zdarzyło Ci się przeżywać śmierć aktora, reżyserki bardzo mocno, że nie mogłeś pogodzić się z tym? Było tak, pamiętam, było tak kilka razy, no, ale to jest, Jurku, jest ten problem, ponieważ no my jesteśmy osobami, tak, pokolenie, powiedzmy, urodzeni lata 70 plus, prawda? I wielki problem mam taki, że mnóstwo naszych ulubionych aktorów, aktorek, reżyserów, twórców ogólnie
starzeje się. Jak to popatrzycie na przykład Janusz Gajos, Anthony Hopkins, Robert De Niro, Al Pacino, Stallone i tak dalej, oni się, Stallone 80 w tym roku, niedługo zaczną właśnie odchodzić osoby i to będzie rzeczywiście masakra. No może grubo może być. Marcin, czy nagrasz jakieś recenzję filmu 8 mm z Cage'em? Bardzo lubię ten film. Wiesz co, na razie to się nie wpisuje w żaden koncept, bo nie ma planów, żeby robić na przykład miesiąc Nicolasa Cage i tak dalej. Także no na razie jakoś nie specjalnie. Który film uważasz za lepszy? Curse czy Cult of Chucky? Oj kurczę, nie pamiętam, Leszku. Nie pamiętam, wiesz? Słuchaj, spróbuję się podeprzeć swoim Filmwebem, bo mój film w miarę często jest... Kto tutaj pisze? Co tutaj się dzieje? Aha. Dobra, wiadomości spływają. W miarę jest aktualizowany, więc zobaczę, co tam jest. Cult of Chucky. Wszystkiego Aha, dobra, dziękuję bardzo. Cult of... Widzę, że nawet ten pamięta. Cult of Chucky 2017. Ja oceniłem jak? Pokazywać mi tutaj. Cult of Chucky dostał 1. Czyli dostał 1, więc zobaczymy, jak ten drugi się nazywał. Curse of Chucky. Curse of Chucky. Curse of Chucky dostał 3. Czyli jak łatwo można powiedzieć, Klątwa Laleczki Chucky mi się bardziej mi się podobała. Ja powiem Ci tak, no ja w tym momencie, ja bym pewnie przeczytał, o czym to jest, to pewnie bym sobie przypomniał, ale tak to jakoś niekoniecznie w tym momencie. Dobra, co Wam miałem jeszcze mówić? Komentarze na Marcinową recenzję mówiłem, Dzieciak w sobotę to mówiłem. Ważna sprawa, przynajmniej dla mnie ważna, wszystkie nowe filmy pojawiają się z napisami. Ktoś zapyta, Skruch, ale po co napisy? Z tego samego powodu, dla którego ja postuluję, że filmy DVD czy tam Blu-ray, polskie filmy powinny mieć polskie napisy, bo są osoby głuchonieme, bo coraz więcej osób na przykład ogląda YouTube'a na przykład gdzieś tam w tramwaju, w pociągu i nie włącza dźwięków. Po to jest. Więc w tym momencie każdy nowy film, nawet odcinki na żywo, bo StreamYard to przetworzy jutro i jutro będę mógł wrzucić napisy. To są co prawda generowane przez sztuczną inteligencję, ale no, są w miarę a propos. Mam nadzieję, że do końca roku, bo oczywiście ja to aktualizuję wstecznie, mam nadzieję, że do końca roku wszystkie filmy, czyli te stare, bo to filmy z napisami pojawiają się chyba od 2, może 3 miesięcy. I powiem Wam, to jest w tym momencie film oglądany z napisami to jest ponad 10% całego ruchu na kanale, więc to pokazuje, że rzeczywiście to działa. Będą się pojawiały, mam nadzieję, że do końca roku wszystkie stare filmy zaktualizuję, a ich jest mnóstwo, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale każdy film ma napisy. Czasami są tylko i wyłącznie polskie, a czasami są w wielu językach. Horrory, cały czas przypomnę, horrory są problem, ponieważ YouTube wrzuca, że tworzy, jak mam to napisane, że tworzy chyba kody czasowe, no i w tym momencie, dziękuję bardzo, nie można ruszyć dalej, więc jakoś tak jest, ale każdy film, nieważne, short, recenzja, odcinki na żywo, jak mówię, to trochę trzeba, bo mniej więcej 1 dzień trwa, zanim StreamYard to przetworzy i jest dostępny na YouTubie, ale też będą miały napisy. Tutaj patrzę, co piszecie. Czy oglądałem Zakonnicę 2? Nie, jeszcze Szymku nie widziałem, mam nadzieję, że uda mi się w przyszłym tygodniu. Reaktywację jakiego horroru z przemu lat 80., 90. chętnie byś zobaczył w odświeżeniu albo kontynuację? Słuchaj, nie będę oryginalny, stara miłość nie rdzewieje. Ten pan tutaj, jak widzisz na tej kamerze, Fryderyk Kruger, chciałbym zobaczyć dobrą wersję, bo w piątek obejrzeliśmy z Mają, pierwszy Koszmar z ulicy Wiązów. Jak go uwielbiam, to on jest tak technicznie beznadziejny, tam rzeczywiście tyle się rzeczy nie zgadza, że po prostu bardzo bym chętnie zobaczył, bo to, co było w 2010, ten film, to ja, wiecie, wymazuję go, tego czegoś nie ma, więc jak najbardziej bym zobaczył to i też po tym, co oglądałem ostatnio, Wzgórza mają oczy, przynajmniej, żebym zobaczył kontynuację, bo nowa wersja Wzgórz mają oczy, pierwsza część była dobra, druga była beznadziejna, ale podobało mi się, jak było to zrobione, więc gdyby Wes Craven żył dzisiaj, na pewno byłoby to dużo lepiej zrobione. Rozumiem, że to nie są jakieś wybitne filmy, wiele z nich jest do zapomnienia. Tak. Marcin, co sądzisz o filmie M jak morderstwo Hitchcocka? Podobało mi się, pamiętam, że było dobre filmy.
Co sądzisz o twórczości Davida Cronenberga? Uwielbiam. Naprawdę nie ma znaczenia, czy mówimy o skanerach, czy mówimy o chyba jednym z moich ulubionych filmów, jeżeli chodzi o Cronenberga, czy Existence. Tam naprawdę Jude Law pokazał, Jude Law i chyba Jennifer Jason Leigh. Tak mi się wydaje, tam spowali świetnie, naprawdę bardzo lubię Cronenberga, no genialna przecież Mucha, no to nie bez kozery przez wiele lat Jeff Goldblum miał pseudonim Jeff Mucha Goldblum, bo tam to, co rzeczywiście odjechał, to było po prostu coś pięknego. Jakbyś miał wymienić wszystkie Hellraisery od najgorszego do najlepszego według twojego gustu, grabarzu brodaty, powiem ci tak, Hellraiser był omawiany w cyklu kultowe horrory, więc teraz sobie nie przypomnę, ale jak wejdziesz w odcinek albo ciekawostki, albo jak powstawał Hellraiser, na samym końcu, tam ostatnio bodajże chyba 3 minuty, jest dokładnie pokazane od najgorszego do najlepszego, jak oceniam wszystkie Hellraisery. Także możesz zobaczyć. Teraz tak naprawdę nie pamiętam tego rzeczywiście dużo. Ile masz wszystkich filmów w kolekcji? Czy zrobisz jeszcze kiedyś film z pokazywania kolekcji? Zrobię jak najbardziej. No, ostatnio robiłem chyba na 1500 filmów, więc chyba mówiłem wam, że będzie na 2000 będzie kolejny, więc wiesz, tych filmów jest więcej niż płyt, bo na przykład jeżeli weźmiesz tak, że to jest taka paczka, gdzie są tak naprawdę trzy pudełka, a tutaj jest 8 filmów, co nie? Więc filmów, powiem szczerze, obstawiam, że będzie już około 1700-1800, więc jak najbardziej ja miałbym głowę zbyt dużą, więc mam aplikację, która rzeczywiście, gdzie to wszystko kataloguje i której używam, i jak będzie 2000 filmów, to jak najbardziej kolejny odcinek z oglądania będzie. Co według Ciebie powinni zrobić scenarzyści, aby uratować Koszmar z ulicy Wiązów? Na pewno nie kręcić kolejnej części i wypieprzyć w ogóle całkowicie Rachel Talalay. Ona nie powinna tam być w ogóle. Sam pomysł jest dobry, na pewno nie powinni robić tego, co zrobili w nowej wersji, że, no akurat tutaj nie mogę powiedzieć, bo wiadomo algorytm, ale w oryginale Freddy był zabójcą, prawda? Nie było nic więcej, nie było żadnego podtekstu, że tak powiem, erotycznego, i to powinien zostać. Wes Craven sam miał pomysł, ażeby w oryginalnym Koszmarze z ulicy Wiązów Freddy był taki, jak zrobili go w nowej wersji, ale wtedy też była jakaś sprawa głośna w Ameryce odnośnie dorosłego i dzieciaków, i stwierdzono, nie, dziękuję bardzo, to jest temat zbyt drażliwy. Według mnie to nie powinno być. Dla mnie Freddy genialnie działa jako zwykły killer. Wiesz co, a czemu nie, Szymek, bo i tak na razie nikt się nie zgłasza, to Szymek, dla Ciebie ląduje film, dostajesz film The Longest Day. Jeżeli ktoś chce, przypomnę, jeżeli ktoś chce z tej kubki, mówisz, jeżeli chcesz z tej kubki tutaj, co jest, o tutaj, tu widzicie, film, proszę bardzo, mówisz, wybieram taki i taki i dostajesz. Szymek, proszę bardzo, najdłuższy dzień, Longest Day, ląduje Twój. Przypomnę, że większość z tych filmów nie ma polskich napisów ani ścieżki. Marcin, czy grałeś kiedyś w szachy? Tak, grałem kiedyś w szachy, nie jestem bardzo dobry, znam zasady, potrafię się poruszać. Ja nie rozumiem fenomenu Existence, odrzucił mnie totalnie, mi się bardzo podoba, naprawdę sam koncept, jak to jest zrobione, rewelacyjnie, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy tak bardzo stelefonowani, jeżeli mogę użyć takiego zwrotu, to działa jeszcze lepiej. Która część pił jest Twoją ulubioną? Po jedynce to się bardzo szybko rozmyło, bo nawet dwójka przecież to nie była piła, tylko to był inny film, że tak powiem, więc chyba potem było tych kilka, że tak powiem, nawiązań, cofnięcie się i tak dalej, więc ale chyba pewnie jedynka. Tym razem, Marcin, potem w zapisie live pokaz kolekcji, zrób podział na Blu-ray, DVD. Tak będzie rzeczywiście. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cześć Ormando, witam Cię bardzo serdecznie. Kolejny inny znany, zacny kumpel, panie i panowie. Więc jeżeli lubicie fajne recenzje, no to jego kanał też jest warty. Wpadłem po przerwie oglądania tych naszych parchów. Ja jeszcze nie oglądałem, mam nagrany mecz, sobie potem zobaczę, ale wydaje mi się, że co prawda tutaj nie będę pokazywał, ale dzisiaj z racji tego, że jest rocznicowy live, dostałem prezent od przyjaciela i no, nie mogę wam pokazać, ale dokładnie Ormando, wiesz co to mogło być. Dalej patrzę. Można, wybieram The Big Bang Theory. Który sezon? 1. czy 5, bo są 2. Także dawaj znać, bo mamy 2.
Pierwszy sezon jest z polskimi napisami, 5. sezon jest bez napisu, więc określ się, Wiktor, czy chcesz. Marcin, czy lubisz horror o tematyce okultystycznej? Ja nie mam problemu w ogóle z żadną tematyką. Jedyne, czego nie lubię w horrorach ogólnie w ogóle w kinematografii, to filmy kręcone techniką found footage. Wiesz, na zasadzie Blair Witch Project, Paranormal Activity i tak dalej. Tego nie trawię. A jeżeli o tematykę chodzi, nie ma problemu. Jeżeli jest dobrze zrobione, to każda mi się bardzo, bardzo podoba, nieważne co to jest. Dobra. Kamerka na jakiś czas znika. A nie, tu macie patrzeć na moją herbatę. O, proszę bardzo, widać. Przesunąłem i nie widać ładnie, to taki ładny kubeczek. Dobra, patrzę, tutaj jeszcze jest. Ok. Zauważyliście na pewno, że ostatnio się zmienił oba. Zobaczymy, a jak nie, to wezmę jedynkę. Dobra, na początek dam Ci jedynkę, zobaczę, co będzie później. Przypominam, jeżeli ktoś chce jakiś film otrzymać, to kiedy się pojawia ta kamera z filmami, Wiktor Z. Kiedy się pojawia ta kamera z filmami, wpisujecie wybieram tytuł i pierwsze 3 osoby dostają te filmy. Kto pierwszy, ten lepszy. Że zmienił się styl troszeczkę recenzji, bo w tym momencie dawniej były takie pocięte, było dużo śmiesznych wstawek, podoba mi się to i tak dalej. A ostatnio raczej to jest jedno długie ujęcie, czasami poprzeplatane jest zwiastunami. Wiecie, że ja lubię sprawdzać nowe rzeczy, testować i to jest tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, jak reagujecie, czy oglądalność na przykład jest większa, mniejsza i tak dalej, bo kiedy tworzysz kilka materiałów tygodniowo na YouTube'a, tak samo jak chociażby wspomniane tutaj Ormando, trzeba iść do pracy, a dopiero potem można zająć się swoim hobbym, bo nie pracujemy bo YouTube to nie nasza praca na pełen etat, no to trzeba znaleźć sposobów, ażeby to jak najbardziej, że tak powiem, zautomatyzować, zrobić to w miarę szybko, sensownie i sprawnie. Więc na razie wszystko wygląda na to, że nie przeszkadza Wam to, interesuje Was raczej to, co mam do powiedzenia, niż to, jakie jest, powiedzmy, przeplatane. Jakie są dla Ciebie najlepsze filmy gore, ale takie naprawdę masakryczne? Grubo. Nie wiem, czy gore, bo akurat ciężko zaliczyć, ale powiem tak, serbski. Serbski jest dla mnie bardzo dobrym filmem, mimo że temat bardzo dziwny, ale rzeczywiście film jest dobry i sobie lubię go sobie obejrzeć. Także wiesz co, podróż kilka tytułów może bym przypomniał sobie, bo powiem w ten sposób, że no horrory to nie tylko tym człowiek żyje. I nawet jak sprawdzam ostatnio, to najwięcej w swoim, że tak powiem, w swojej dyskografii, DVD-grafii, nieważne, filmografii, no nie filmografii, mam komedii. To jak nikt się nie zgłosi, to bym dobra, nie ma problemu. Jaki film tak Ci obrzydził, że wiesz, że już go nie obejrzysz poza serbskim? No właśnie powiedziałbym od razu serbski, bo to rzeczywiście film oglądałem na 2 razy, mimo że no mówię, jest dobry. Nawet powiem, że gdzieś jest nagrana, nie nagrana, napisana jest recenzja i możliwe, że kiedyś ją po prostu poczynię. Zobaczymy. Wiesz co? Powiem ci w ten sposób, że no jest kilka takich produkcji zapewne. No, oprócz serbskiego oczywiście, no wiadomo, że Ludzka stonoga to się ciśnie samo przez się. Może nie obrzydził, ale na przykład obejrzałem 365 dni, tam któryś z kolei, wiecie, to, które robiłem bluzganą recenzję. Dla tych, którzy nie wiedzą, to są bluzgane recenzje, to po prostu recenzja filmu, gdzie dosyć konkretnie po nich jadę i nie ma problemu z inwektywami. To prawda, to są akurat bluzgane recenzje, filmy z cyklu Top 10, tam 10 naj, jak to woli, a także ten nowy format, czyli przypomnę, że ten nowy format się nazywa Teorie filmowe, które całkowicie zmieniają nasze ulubione filmy, montuje Lincoln, więc akurat to on się musi się tym bawić, ale no, tego typu filmów nie oglądał. Lincoln montuje część filmów, ale jak dobrze sobie zdajesz sprawę, nie robi tego za darmo, więc a dopiero co mówiłem, ile zarabiam na kanale, to no niestety jeszcze nie doszedłem do tego finansowo, nie doszedłem do tego etapu, że mógłbym powiedzieć, słuchaj Lincoln, montujesz wszystko, a ja tylko i wyłącznie nagrywam, to wtedy byłoby super, to bym was zawalił tak robotą, że hej, najlepszy serial jaki widziałeś, bardzo lubię i to na pewno jest podróż sentymentalna również, Przystanek Alaska, tytuł oryginalny Northern Exposure. Tam wystąpił Janine Turner i Rob Moloch, to chodziło o doktora Fleischmana, Alaskę i tak dalej.
to mi się wydaje podróż sentymentalna, bo tam miałem chyba 13 czy 14 lat, ale również bardzo mi się podobają dwa inne seriale. Pierwszy z nich to byłoby Millennium. Millennium to serial Chrisa Cartera, tego samego faceta, który stworzył z Archiwum X. Tam Lance Henriksen wystąpił w roli Franka Blacka. I drugi to jest serial z, jak dla mnie, bardzo niedocenionym aktorem, którego po prostu uwielbiam i mógłbym go jeść łyżkami. Mowa oczywiście o aktorze, jak się nazywa, Tim Roth. Serial to jest Lie to Me. Polski tytuł chyba Magia Kłamstwa, mi się wydaje. On jest tam, powiedzmy, behawiorystą i współpracuje chyba z FBI, już nawet nie pamiętam, były to niestety chyba tylko 2 albo 3 sezony, rewelacja, naprawdę rewelacja. Ja bez litości ten o gwałcie więcej nie obejrzę, obrzydliwe upodlanie kobiety. Wiesz, to też był, nie wiem, czy mówimy o tym samym filmie, ale z Moniką Bellucci bodajże, Nigdy więcej chyba taki nosi tytuł, a może to jest właśnie bez litości polski tytuł. No, jest rzeczywiście grubo. To jest jakoś dziwnie, bo akurat nie mam problemu, żeby oglądać horrory, wiesz, jakieś zombiaki, wampiry, czy cokolwiek innego, duchy i tak dalej, ale kiedy już właśnie dochodzi do takiej innej przemocy, no to tutaj się robi już nieciekawie. Marcin, moim ulubionym aktorem jest Michael Douglas. Czy ty jako koneser filmowy mógłbyś podać twój ulubiony film z jego udziałem? Z Douglasem to jest, wiesz co, o tyle dziwnie, że on przeplata, ostatnimi czasy bardzo mało gra, ale swojego czasu przeplatał bardzo dobre i ze słabymi. Ulubionego nie, bo wiesz, bo mi się wydaje, że on był genialny zarówno w Czarnym deszczu, świetnie do tego pasował, ale tak samo był w Upadku, bardzo dobry. Lubię go w Miłość, Szmaragd i Krokodyl, z tym nie mam problemu, ale również bardzo mi się podobał w filmie Gra, więc tak naprawdę powiedzieć takie Wall Street chyba, no musiałbym powiedzieć pewnie Wall Street, Gordon Gekko, ale rzeczywiście mniej mi się, że tak powiem, podoba jego podróż Marvelowa, mimo że dobrze to ogrywa, ale mi się wydaje, że akurat mógł stać go na więcej. Więc no kilka jest. Aha, z Bellucci to Nieodwracalnie. Aha, okej, dobra, czyli to jeszcze inny filmów. Czy do tych filmów mógłby dołączyć swój autograf? Mogę, jeżeli chcesz, to jak najbardziej. To się nazywa Nieodwracalnie. Dziękuję bardzo. Nie, to nie chodzi o I Spit on Your Grave, czy jakoś tak. I Spit on Your Grave to jest horroropodobny produkt, powiedzmy, jakoś tak to mi się wydaje, że wygląda. Dobra, tutaj mamy kultowe horrory, mówiłem. Zmiana stylu. Dobra. Ja już omówiłem, panie i panowie, wszystko, co wam chciałem powiedzieć, pokazałem i tak dalej. Więc na razie żaden format nie spada. Mimo że pewnie powinienem wywalić kultowe horrory, to było tylko zdrowie dla kanału, ale to już wam mówiłem i kultowe horrory nie znikną. Powrócą, cały czas będą, no wiadomo, że rzadko, bo to trochę trwa, ale odcinki w cyklu Kiedyś i Dziś, czyli kiedy porównuję obsadę, powiedzmy, jakiegoś filmu wtedy, kiedy kręcili i teraz, więc to cały czas się będzie działo. 10 naj również będzie, nawet już w tym momencie jest jedna kolejna zaplanowana i pewnie Lincoln będzie montował na przyszły poniedziałek, więc to zostaje. Quizy, czyli odcinki z quizami, kiedy rozwiązywałem quizy i to spada, to po prostu odpowiedź, wasza reakcja po chyba 3 czy 4 odcinkach po prostu była, że tak powiem, żadna, więc to się nie będzie się pojawiało. Jak będę wiedział odnośnie tego nowego, starego formatu, to mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wam już dam znać. Dobra, patrzę. Najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję bardzo, Bizli, dziękuję bardzo. Właśnie świętujemy. Tutaj jest piccolo malinowe, nie, piccolo wiśniowe. Cholernie słodkie. Dlatego bardzo małe piję, ale herbatka, no jeszcze herbaty nie mam. Ale herbatka gorzka, super to wymazuje, że tak powiem, ten smak. Ale powiem tak, wiśniowe nie jest najgorsze, truskawkowe jest beznadziejne. Smakuje jak płyn do mycia naczyń. A jeżeli się zapytacie, a skąd wiesz, jak smakuje płyn do mycia naczyń? Bo też byłem dzieckiem. Kultowe horrory są super i te live'y ze wzgórz również. Te live'y, czyli Bizli mówi o komentarzu do filmów. Jak mówiłem, każdy film, który siłą rzeczy, wszystkie kultowe horrory, które będą się pojawiały, czyli i straszne filmy dostaną, i Terrifier, i wszystko, co będzie później, dostanie swoją ścieżkę, że powiem, z moim komentarzem.
I wszystkie filmy, które będę oglądał w domu, czyli jak będzie jakaś recenzja Netflixa, czy tam jakiegoś innego Amazonu i tak dalej, to wszystko będzie dostawało swoją rzecz. Ta nowsza wersja pluje na twój grób. 3 części były bez litości. Aha, dobra. Bez litości to jest. To jest Equalizer, to możliwe, że jest bez litości, ja nie wiem. Marcinie, nie wiem, czy oglądałeś, ale polecam ci Gniazdo ryjówek. Nie widziałem, słyszałem, pamiętam, chyba Galerian mówił o tym filmie. Słuchajcie, ostatnia szansa, żeby jakieś filmy sobie tutaj wyhaczyć, jeżeli jest coś na tej liście, co mi się podoba. Przypominam, że tam jest Blu-rayas jeden, nie wiem, czy go widać, ale tam jest jeden Blu-rayas. Więc jeżeli jest coś na tej liście, co wam się podoba, to możecie sobie wziąć i wyhaczyć. Zobaczycie. Ok, tutaj jest Filmweb. Aha, dobra, jest mnóstwo zaproszeń. Słuchajcie, ja zaproszenie na Filmwebie ogarnę później i później się tym zajmiemy. Ok, no to słuchajcie, ja, że tak powiem, na kolejny rok życzyłbym wam i sobie, żeby było więcej oglądania. Jeżeli możecie, a jeżeli jest jakiś materiał, który wam się podoba, udostępnijcie, bo rzeczywiście na kanale jest strasznie dużo materiałów. Niewiele brakuje, bo ostatnio sprawdzałem, ale jest jeden materiał, który ma, pokaż mi ile, 300 000? 338 000, więc rzeczywiście masakryczna ilość. Kolejny materiał to jest, i to jest właśnie odcinek z cyklu Jak się zmienili, czyli sami swoje jak się zmienili, 270 000, a na innych platformach, że działam, tak jak najbardziej mówiłem to już wcześniej, jedna rolka to się nazywa, tak? Jedna z rolek na Facebooku ma już prawie 1 000 000 wyświetleń. Ludzie, słuchajcie, to jest po prostu kosmiczna sprawa. Wybieram Hellboy 2 dla Marty, pisze Lincoln. Proszę bardzo, Lincolnie, mówisz i masz, już ci daję Hellboya. Gdzie jest Hellboy 2? Proszę bardzo. Tylko przypomnę wam, dla tych, którzy nie wiedzą, wpisać można, wybieram i wziąć sobie film. Został w tym momencie jeszcze Hobbit Unexpected Journey, czy chyba to jest ta pierwsza część. Drużyna A, Resident Evil Apocalypse, Mad Max Fury Road, Wolverine, czyli druga część filmu z Jackmanem, Wolverine Origin, czyli pierwsza część, akurat już na Blu-rayasie, X-Men Apocalypse, X-Men Przyszłość, która nadejdzie, Pierwsza klasa, X-Men 2, Amazing Spider-Man, pierwsza część, Poszukiwacze z Johnem Wayne'em, Rambo, Zmierzch, Świt Planety Małp i The Commitments. To można wszystko dostać za darmola, nie trzeba być żadnym subskrybentem, nie trzeba wykupić wspierania ani nic, po prostu wpisujesz, wpisujesz tytuł filmu i ja tobie to podeślę. Postaram się w ciągu najbliższych 2 tygodni to wszystko wysłać, bo akurat tak to jakoś będzie. Dobra, co tutaj mamy? Jak można jeszcze wezmę, dobra, jak już dajemy po dwie płyty, to niech będzie po 2 płyty. Adalet, dobra. Hobbit, Rental Copy, też ktoś do wypożyczalni nie oddał. Adalet. Dobra, to Adalet ma już, że tak powiem, komplet, bo ma popatrzę, kto ma już po 2, żeby nie było, że tak powiem, więcej. Ok, Szymek ma 2, więc też już ma, że tak powiem, komplet. Adalet ma komplet i Wiktor Z też ma komplet. A Wiktor, z racji właśnie tego, że prowadzisz nam bardzo ładnie Discorda, to dorzucam ci tą teorię podrywu, którą chciałeś, bo czemu by nie? Trzeba wspierać dobrych ludzi. Także Wiktor, Adalet, Szymek i Lincoln. Dobra, patrzymy tutaj jeszcze. To ja wybieram najwyższą szmirę z tego zestawienia, X-Men Origins. Chcesz? Proszę cię bardzo. Dostajesz wersja. Przypominam w tym momencie wszystkie te rzeczy nie mają polskich napisów, nie mają polskiego dubbingu, tylko i wyłącznie po angielsku. Już tam w jakimś innym języku, jeżeli ten film jest oczywiście nie angielski. Ormando. Proszę bardzo, poszło. Dziękuję pięknie. Nie ma najmniejszego problemu. I kamera znika. Nie, ja chcę być znowu potem. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą serię Najlepsi z najlepszych. Ostatnio obejrzałem w TV całą serię po kilkunastu latach. To mnie zaskoczyło, że to dużo horrorowych aktorów tam gra. Zgadza się, no. W ogóle to jest w ogóle film, Eric Roberts tam gra jedną z głównych ról i Eric Chow? Nie, na pewno nie, pomyliłem nazwisko. W każdym razie tam jest 4 części, ale Eric Roberts tylko w pierwszej. To jest o taekwondo, tam w ogóle był jaja, bo on do tego filmu przystąpił po wypadku. Lekarzom powiedzieli, że w ogóle nie będzie chodził, a on takie rzeczy wyprawiał.
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i oby więcej subów, lajków i żeby taka wartościowa treść rozwijała się dalej. I jak najbardziej byłoby mi niezmiernie miło, gdyby tak się działo. W związku z tym pytaniem, mam pytanie bez nagród. Jaki kultowy horrorowy aktor zagrał w 3., 4. części serii Najlepsi z Najlepszych? A gdybym to ja pamiętał. Powiem ci, Beasley, że zabiłaś mi Klina i nie mam pojęcia. Dziękuję, zmotywuje mnie to do zrobienia tego materiału. Proszę bardzo, wszyscy, którzy wybrali sobie płyty, proszę się do mnie odezwać z danymi. Powiedzmy w ten sposób, dzisiaj jest 10 września, umówmy się, że proszę bardzo, do 24 września czekam. Jeżeli nie otrzymam informacji, odkładam filmy na półkę, będą na kolejny raz. Philip Ree, no to właśnie o niego mi chodziło, że on razem z Ericiem Robertsem występował ale jednak nie jest tak najgorzej z tą pamięcią, panie i panowie. Dobra, Beasley, nie trzymaj nas na napięciu, powiedz kto tam występował, bo jak nie sobie zaraz sprawdzimy, kto tam mógł być. Best. Zobaczymy, sprawdzimy, czy on jest. 3. część, 4. część, gdzie to jest? Ja też nie wiedziałem, ale po każdej części przegrałem obsadę i mam w częściach 1 czy inne postaci grał Kane Hodder. Proszę bardzo. Dla tych, którzy nie wiedzą, panie i panowie, Kane Hodder to jest według mojej wiedzy, jeżeli wiecie może więcej, to dajcie znać, ale to jest jedyny aktor na świecie, który zagrał w Wielkiej Trójcy, czyli wcielił się w Michaela Myersa, wcielił się w Jasona Voorheesa i wcielił się we Freddy'ego Krugera. I to nie to jakieś filmy fanowskie, tylko oficjalne. A jak chcecie więcej, to jak najbardziej. Kultowe recenzje, skruch, sprawdzać tam ciekawostki, dowiecie się, jak to jest. Nie, to nie jest ten koleś z Piła. Chodziło o tego myślę. Proszę bardzo, ten z Piły był, no i wszystko się wyjaśniło. Dobra. Panie i panowie, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy wieczór. Wow, 2 godziny żeśmy gadali a wy tutaj cały czas jesteście i mnie słuchacie. Super, pięknie, dziękuję bardzo. Prawie 200 osób, dziękuję bardzo i 32 łapencje w górę, to jest najważniejsze. Pamiętajcie, łapencja i udostępnienie, to jest piękna sprawa, wtedy algorytm widzi, że się dzieje. Za tydzień oczywiście widzimy się normalnie. Jutro, jak powiedziałem, wjedzie pierwszy odcinek z nowego cyklu, który się nazywa, przypomnę, Teorie filmowe, które całkowicie zmieniają nasze ulubione filmy. Ten sobie tytuł wymyśliłem, nie? Więc to będzie jutro. We środę odcinek z ciekawostkami z serii Wzgórza mają oczy. Postaram się jeszcze w ciągu tygodnia oczywiście obejrzeć Zakonnicę i wrzucić i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, shorty wjeżdżają cały czas. Obserwujcie, szukajcie quizów w dziale społeczność. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wasze zdrowie. Ależ to piccolo jest słodkie. Próchnica sama idzie, a już więcej nie potrzebuję. Do zobaczyska ludziska. Cześć.